Co dzisiaj jest? Moje urodziny. A ile masz lat? 4? Pokaż, jak wygląda 4-latka. Dokąd dzisiaj pójdziemy? Do parku. A kto tam będzie? Ty, ja i wszyscy moi przyjaciele. Wszyscy? Park znajduje się dokładnie między domem Fisherów i naszym. Moja córka Mallory i Britney chodziły razem do przedszkola i pierwszej klasy. Nasze rodziny się przyjaźniły. Robert i Mary byli bardzo mili. Kolegowaliśmy się nie tylko z powodu dzieci. W weekendy chodziliśmy na lunch, na basen i mecze baseballa. Spędzaliśmy razem czas, a dzieci się bawiły. W tym parku odbywały się przyjęcia urodzinowe naszych dzieci. Fisherowie przez wiele lat byli częścią naszego życia. Linia alarmowa, słucham. Róg 74 i Oak. Doszło do wybuchu. Pali się. Widzi pan ogień? Jasne, pożar jest ogromny. Pali się cały dom, po prostu wybuchł. Byłam w domu, a mąż w pracy. Zadzwonił i zapytał, czy Mary się rano odzywała. Odpowiedziałam, że nie. Wtedy zapytał, czy oglądałam telewizję. Odbiornik był akurat włączony. Pokazywali dom Mary. Pomyślałam, że moja przyjaciółka będzie miała koszmarny dzień. O 8:30 10 kwietnia policja w Scottsdale odebrała kilka zgłoszeń dotyczących eksplozji. Dom stał w płomieniach. Dzielnica jest zabudowana małymi domami jednorodzinnymi. Stoją blisko siebie. Trzeba było opanować pożar. Służby już jadą. Czy w domu są ludzie? Tak, pewnie nie żyją. Sąsiedni dom też się za chwilę zapali. Niech przyjadą ulicą Holly. Zawsze się gubią, kiedy jadą tutaj do pożaru. Nie był to zwykły wybuch gazu, który niszczy część domu, tylko ogromna eksplozja. Dom płonął. Wszędzie leżały jego szczątki. Budynek w połowie się zawalił, a ściany rozsadziło. Wokół zebrali się ludzie. Wszyscy byli niespokojni. Cała ta scena wydawała się nierzeczywista. Zniszczenia były ogromne. Czy to był wypadek? Czy doszło do wycieku gazu? A może stało się coś innego? Najpierw trzeba znaleźć właściciela domu. Ustalić, kto tu mieszkał, bo jeśli nie ma go na dworze, to znaczy, że został w środku. Dom stoi w płomieniach. Porozmawialiśmy z sąsiadami. Okazało się, że dom należał do młodej rodziny. Roberta i Mary Fisherów oraz ich dzieci Britney i Bobiego. Ona miała wtedy 12 lat, a on 10. Byłam wstrząśnięta. Razem z mężem od razu tam poszliśmy. Dom nadal dymił. Zgromadził się tłum gapiów. Na miejscu była policja i straż pożarna. Wkrótce potem przyjechali rodzice Mary. Zadzwonili do szkoły, ale Bobiego i Britney tam nie było. Nikt nie wiedział też, gdzie jest Robert i Mary.
Detektyw powiedział, że znaleziono ciała. Byłam zaskoczona tym, że ktoś w ogóle był w domu. Byłam zrozpaczona. Wiedziałam, że się rozkleję. Spojrzałam na męża. On też miał łzy w oczach. To było okropne. Widziałem wiele różnych pożarów. Woni, ognia i palonych ciał nigdy się nie zapomina. Coś takiego zostaje z człowiekiem na zawsze. Na miejscu zdarzenia nie mogliśmy zidentyfikować ciał. Było wiele niewiadomych. Wiedzieliśmy, że czeka nas pracowity dzień. Szczątki ofiar zostają zabrane w celu identyfikacji. To jest ich ostatnie zdjęcie. Tak ich zapamiętałam. Byli słodką rodzinką. Mary i Robert byli głęboko wierzący. Dzieci też wychowywali w tym duchu. Robert był przyjazny i chętnie z każdym rozmawiał. Dzieci bardzo go lubiły. Mary chciała być żoną i matką, wychowywać dzieci. Była bardzo ładna, a jej charakter jeszcze ją upiększał. Takie trudne. Po zabraniu szczątków z domu ustalono, że są to 3 ciała. Brakowało jednego członka rodziny. Badania DNA dopiero raczkowały. Zwłoki identyfikowano na podstawie kartotek dentystycznych. Czekaliśmy na to. Na podjeździe stał samochód Roberta, ale według sąsiadów brakowało wozu Mary. On nigdy nie jeździł jej samochodem, a ona jego. W domu musiał być Robert. Zadzwoniłem do naszej kierowniczki. Była bardzo poruszona, płakała. Powiedziała, że Bob został chyba zamordowany. Początkowo detektywi sądzili, że ofiary udusiły się dymem, ale po zabraniu ciał okazało się, że wydarzyło się coś gorszego. Na materacach, na których leżały ofiary, była krew. Wyglądało na to, że wszyscy krwawili, zanim wybuchł pożar. Detektyw powiedział, że to było morderstwo. W ruinach domu śledczy znajdują ślady podpalenia. Rura doprowadzająca gaz do pieca nie pękła, tylko została odkręcona. To nie mógł być wypadek. Ktoś odkręcił gaz i czekał, aż wypełni on cały dom. Źródłem zapłonu była świeczka umieszczona na końcu korytarza, tam gdzie były sypialnie. Nazywamy to opóźnionym zapłonem. Ktoś, kto przygotował coś takiego, na pewno zaplanował drogę ucieczki. Gaz dotarł do świeczki po kilku godzinach. Kiedy to się wreszcie stało, gaz się zapalił. Nie było to zwykłe miejsce zbrodni. Ogień podłożono, by zatrzeć ślady. Nie mogłem w to uwierzyć. Mógłbym się założyć o wszystko, że był to tragiczny wypadek. Okazało się, że wydarzyło się coś niewyobrażalnego.
Próbowaliśmy nie tracić nadziei, że ktoś jednak przeżył. Nadal szukano Mary. Miała srebrną Toyotę 4Runner. Dlaczego na podjeździe stał samochód Roberta? Musieliśmy znaleźć Mary. Wszyscy myśleli, że za chwilę Mary stanie w drzwiach. Kilka godzin później udaje się zidentyfikować szczątki. Okazało się, że ofiarami są Bobby, Britney i ich matka Mary. Dzieci nie zabił ogień. Ktoś poderżnął im gardła, a ich matkę zabito strzałem w tył głowy. Był to bardzo brutalny atak. Ktoś działał z wyrachowaniem i miał motyw. Kto mógł wejść do domu i poderżnąć gardła śpiącym dzieciom? Trudno to sobie wyobrazić. Przywitajcie się. Kogo nie widać? Tatusia. Byliśmy pewni, że Robert będzie załamany. Stracił całą rodzinę w jeden dzień. Nie było go w domu. Nie mógł pomóc. Uratować dzieci i żony. Na pewno będzie zdruzgotany. Do widzenia, mamusiu. Wracamy w niedzielę. Gdzie jest Robert Fisher? Musieliśmy go jak najszybciej znaleźć. Okazało się, że uwielbia spędzać czas na łonie natury. Polował i łowił ryby. Może udał się na 3-dniowe polowanie, a jego komórka nie miała w lesie zasięgu. Pa, uważaj na siebie. Musieliśmy go znaleźć i powiedzieć mu, co się stało. 48 godzin później nadal nie udaje się odnaleźć Roberta. Chcieliśmy wiedzieć, czy nic mu nie jest. Może ktoś go porwał, czy wydarzyło się coś jeszcze. Często samotnie jeździł na polowania. Nie było to niczym niezwykłym, ale koniecznie chcieliśmy go znaleźć. Ojciec Mary, człowiek o wielkim sercu, parę dni po pożarze stanął przed kamerami. Robercie, kochamy cię. Gdziekolwiek jesteś, pamiętaj, że cię kochamy. Wróć do domu, proszę. Przesłuchiwaliśmy sąsiadów Fisherów. Robert zawsze jeździł pick-upem. Niedawno nawet wymieniał olej. Dlaczego zatem jego samochód został na podjeździe? Dlaczego nie odjechał własnym, wygodnym autem? Wróciłam z mężem do domu, a 10 minut później zjawili się u nas detektywi. Pytali nas, gdzie naszym zdaniem może być Robert. Myśleli, że to on był sprawcą. Był to dla nas kolejny szok. On nie mógł tego zrobić. Musiało być jakieś inne wyjaśnienie. Robert był naszym przyjacielem. Mary byłaby przerażona, gdyby dowiedziała się, że pomyśleliśmy tak źle o jej mężu. Detektywi przesłuchali wszystkich sąsiadów. Okazało się, że Fisherowie byli typową bogobojną rodziną. Ich dzieci były grzeczne. Byli to całkiem zwykli ludzie. Robert służył w marynarce wojennej. Chciał się dostać do komandosów, ale go odrzucono. Wcześniej pracował jako strażak. Doznał wtedy urazu kręgosłupa i był operowany.
Plecy nie zawsze go bolały, ale chodził nadmiernie wyprostowany. Miał charakterystyczną postawę, wypinał pierś. Miał blizny po operacji i jeden złoty ząb. Pracował w szpitalu w północnym Scottsdale. Wszyscy mówili na niego Bob. Był pomocnikiem w pracowni cewnikowania. Pielęgniarki go uwielbiały. Często widywałem go, jak czytał Biblię w szatni. Siadał w rogu na krześle. Wszyscy go lubili, chociaż był małomówny. Nie wyobrażam sobie, by mógł wdać się w bójkę w barze albo popełnić oszustwo podatkowe. Sprawdzaliśmy wszystkie poszlaki. Detektywi znaleźli osobę, której Mary powiedziała o romansie Roberta. Zabierz ją stąd. Przyznał się do romansu jakieś 2 lata przed pożarem. Mówił o samobójstwie, a potem pojechał do lasu. Wrócił po 4 dniach i pogodził się z żoną. Był nowym człowiekiem. Przytul ich. Miły szczeniaczek? Pocałował cię jak słodko. Ty wariacie. Wybrałeś łagodnego pieska. Mary miała zaufanie do Roberta i wierzyła w ich małżeństwo. Nigdy nie mówiła źle o mężu, ale wcale nie musiała tego robić. Ja i tak wiedziałam, że Robert miał romans. Powiedziała, że może mu wybaczyć, jeżeli on się zmieni. Był załamany rozwodem swoich rodziców. Powiedział, że w jego rodzinie nigdy nie będzie rozwodu. Starał się być dobrym tatą. Spędzał czas z dziećmi i poświęcał uwagę żonie. Wydawało się, że wszystko zmierza we właściwym kierunku. Po rozmowach ze świadkami detektywi zastanawiali się, czy Robert rzeczywiście to zrobił. Musieli go jednak odnaleźć. To było męczące. Gdzie on się podział? Śledztwo utknęło w miejscu. Wtedy odkryliśmy nagranie z bankomatu zarejestrowane o 10:30 w dniu zabójstwa. Widać na nim, jak Robert podejmuje gotówkę, a w tle stoi samochód Mary. Tutaj nasze dzieci chodziły do szkoły. Nasze córki nocowały u siebie i były w jednej klasie. Mary bardzo angażowała się w życie szkoły. Kiedy dzieci mogły już zostać skautkami, zorganizowała drużynę. Co masz na sobie? Mundurek. W deszczowe dni Mary podjeżdżała pod szkołę, a dzieci tłoczyły się w jej samochodzie. Chroniłaby je za wszelką cenę. Najwyraźniej coś przeoczyłam. Wszystko to było zbyt niewiarygodne. Dlaczego Robert uciekł? Dlaczego się ukrywa? Moje nastawienie do niego zaczęło się zmieniać.
Z bankomatu koło domu Robert podjął $260, najwięcej ile wtedy mógł. To nagranie jest bardzo ważne. Pokazuje nam, gdzie Robert był w dniu morderstwa i o której godzinie. Gdyby został porwany, w samochodzie byłby ktoś jeszcze, ale nic na to nie wskazywało. Jeden z sąsiadów słyszał w dniu zabójstwa głośną kłótnię. Obie strony konfliktu mówiły bardzo głośno i z pasją. Mary nie dawała sobą pomiatać. Robert musiał się podporządkować albo wyprowadzić. Możliwe, że Mary miała dosyć i żądała rozwodu. Robert mówił przyjaciołom, że nigdy nie dopuści do czegoś takiego. Nie godził się na rozwód, ale nie chciał niczego naprawić. Mówił o tym, jakby komuś groził. Był trochę arogancki i zadziorny, jak typowy pan na zamku. Uważałam, że to nie moja sprawa, a Mary godziła się na to wszystko. Mieli problemy jak wszyscy. Ludzie radzą z tym sobie każdego dnia. Wierzyłam, że porozmawiają i wszystko się ułoży. Okazuje się, że wcale nie znałam Roberta Fischera. Miał w domu sejf, otworzyliśmy go. W środku było kilka sztuk broni, w tym sztucer i strzelba. Brakowało przynajmniej jednego rewolweru. Znaleźliśmy też filmy nakręcone podczas przyjęć urodzinowych i przy basenie. Z nagrań wynika, że Robert jest prawdziwym domatorem i dobrym ojcem. Britney kąpie się w nowym basenie. Jednak czasami przestawał się pilnować i wtedy było widać, że wcale nie jest takim dobrym mężem i ojcem. Jego zachowanie chwilami się zmieniało. Na jednym z filmów widać, jak trochę zbyt mocno przytula Bobiego. Lubił być ojcem, ale lubił też rządzić. Britney świetnie dziś wygląda. Pokaż sukienkę. Obróć się. Jeszcze raz. Chciał pokazać, że zawsze panuje nad sytuacją. Uśmiechnij się. Ładnie. Tylko nie krzycz. Wiedziałem, że tak zrobisz. Czasami przewiercał człowieka wzrokiem. W jego oczach było widać tę nieuchwytną cechę. Wyłącz kamerę. Za chwilę. Rzucę czymś w ciebie. Pożegnaj się, Britney. Uważaj, to lekarstwo. Do dziś nie potrafię sobie wyobrazić, jak mógł skrzywdzić dzieci, zwłaszcza swoje. Mógł po prostu odejść, ale był egoistą. Chciał się zabawić w Boga, zadecydować o losie rodziny. To szaleństwo. Przesłuchaliśmy ludzi, z którymi Robert polował. Okazało się, że od jakiegoś czasu traktuje polowania inaczej. Lubił łowić ryby, ale nie dbał o bezpieczeństwo. Strzelał do zwierząt i ptaków, które były bardzo blisko ludzi. Raz przepłynął jezioro z nożem w zębach. Detektywi odkrywają kolejne dziwne zachowania podejrzanego.
Dzień przed zabójstwem Roberta widziano w sklepie o nazwie Popular. Kupił tabletki do oczyszczania wody i inne przedmioty przydatne w lesie. Wcześniej wymienił olej w samochodzie. Najwyraźniej chciał wyjechać. Wielokrotnie zastanawiałam się z mężem, co przeoczyliśmy. Kiedyś panowie wyjechali do Young w Arizonie. Mąż nie znał okolicy. Jeździł z Robertem quadami, a kiedy zrobiło się ciemno, nie wiedział, gdzie są. Nie był pewien, czy jadą w górę, czy w dół. Jechał po prostu za światłami Roberta. Pokonywali zakręty i nagle dojechali do obozu. Kilka dni po morderstwie mąż był już pewien, że Robert to zrobił. Chciał uciec. Mąż zadzwonił na policję i powiedział, że chyba wie, gdzie szukać Roberta. 10 dni po rozpoczęciu śledztwa ktoś zadzwonił i powiedział, że widziano Roberta w Toyocie niedaleko Young w Arizonie. Funkcjonariusze z Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego przelecieli nad tym terenem i zobaczyli samochód stojący pod drzewami. Samochód Roberta znaleziono w lesie. Obok był jego pies Blue. Auto stało tam, gdzie biwakował z moim mężem. Zostało porzucone. Detektywi znaleźli psa Fisherów. Trzymał się blisko samochodu, był niedożywiony. W nos miał powbijane kolce Ursona, ale gdzie był Robert? Park Narodowy Tonto to bardzo trudny teren. Kiedy na miejsce przyjechali antyterroryści, było bardzo zimno. Zaczął padać śnieg. Próbowaliśmy wytropić Roberta, ale było to bardzo trudne. Nas było wyraźnie widać, ale jego nie. Mógł być wszędzie, nawet na drzewie. Mógł się ukryć w jaskini albo w innym miejscu. Doskonale znał tę okolicę. Był doświadczonym biwakowiczem, umiał obsługiwać broń palną. Wiedzieliśmy, że ma strzelby. Teraz to my byliśmy celem. Ze śmigłowca dostrzeżono ślady tam, gdzie w piątek znaleziono samochód i psa. Ślady znaleziono 1,5 kilometra od samochodu. Ktoś zszedł w stronę strumienia w rezerwacie. Nieco ponad kilometr od auta zaczyna się rezerwat Indian. Jest to obszar autonomiczny, jak inny kraj. Ale Fisher mógł tylko przejść za ogrodzenie i uciekać dalej. Ślady prowadzą w dół, ale już nie wracają. Nie wiemy, dokąd poszedł ten człowiek. Może był to ktoś z rezerwatu. Czy były to ślady funkcjonariusza, a może Fishera? Może Robert ukrył się w jednej z jaskiń i popełnił samobójstwo? Czy ktoś po niego przyjechał? Miał nad nami 10 dni przewagi, a my próbowaliśmy go wytropić. Po 4 dniach poszukiwań w Arizonie policja gubi trop Roberta Fishera. Detektywi badają znalezione dowody. Samochód był pusty, nie licząc kubka po kawie, paru ręcznie zapisanych notatek i czapki, którą Robert miał na sobie w dniu zabójstwa. Samochód celowo oczyszczono, w środku nie było dowodów, żadnych walizek ani tego typu przedmiotów. Obok auta znaleźliśmy ludzkie odchody. Obecność psa była dla nas trochę myląca. Jak to możliwe, że Blue był przy samochodzie całkiem sam? Był jeszcze szczeniakiem. Jeśli Robert oddalił się pieszo, dlaczego za nim nie poszedł? Nie był uwiązany.
A może kiedy pan się oddalił, pies wrócił do auta w nadziei, że ktoś tam przyjdzie. Wróciło pytanie, czy ktoś przyjechał po podejrzanego albo zabrał go, nie wiedząc, z kim ma do czynienia. A może Robert kogoś porwał? Sądzę, że ktoś mu pomógł, świadomie lub nie. Możliwe, że Robert Fisher ucieka. Znikł. Nigdzie go nie było. Dał nogę, ale moim zdaniem nie mógł uciec zbyt daleko. Według nowej teorii miał wspólnika. Czy wyjawił swoje plany komuś bliskiemu? Czy zdradził również plan ucieczki? Chcieliśmy ustalić, czy miał kolejną kochankę. Od początku prosiliśmy obywateli o pomoc w poszukiwaniach. Dostawaliśmy informacje z różnych miejsc. Zadzwonił do nas barman z Rye w Arizonie. Powiedział, że w dniu zabójstwa jego lokal odwiedziła obca para. On wyglądał jak Robert Fisher. Kłócili się. Atmosfera między nimi była napięta. Po kilku minutach wyszli. Niestety nie udało się potwierdzić, czy był to Robert Fisher, ale jest to możliwe. Latem 2002 roku Robert Fisher trafił na listę najbardziej poszukiwanych osób. FBI umieściło go na swojej liście. Mówiono o nim w programach detektywistycznych. Musicie nam pomóc. Ten człowiek musi odpowiedzieć za zamordowanie własnej rodziny. Wszyscy zrozumieli, jak poważna i niezwykła jest ta sprawa. Całymi dniami oglądałem zdjęcia przysyłane do mnie i do FBI. Porównywaliśmy je i zastanawialiśmy się, czy to on. Po jakimś czasie ta huśtawka nastrojów zaczyna człowieka męczyć. Byliśmy załamani. Dostawaliśmy informacje, ale nic z tego nie wynikało. Słyszycie, jak tu cicho? Bardzo. Słychać nawet upadającą szpilkę. Dawno tu nie byłem, ale lubię biwakować i siedzieć przy ognisku. Zastanawiałem się nad tą sprawą i uznałem, że Fisher wcale nie chciał wszystkich wykołować. Nie miał wspólnika, z którym mógłby uciec. Moim zdaniem chciał popełnić samobójstwo tam, gdzie nikt by go nie znalazł. Próbował zniszczyć siebie i wszystko, co było z nim związane. Kiedy doszedłem do tego wniosku, zacząłem go szukać tam, gdzie porzucił samochód. Gdyby rodzina Mary dowiedziała się o jego śmierci, nie poczułaby się lepiej, ale taka informacja pomaga. Wiemy, gdzie jest ten, kto nas skrzywdził. Gdzieś tutaj zaczyna się droga biegnąca przy ogrodzeniu, które oddziela rezerwat Indian od Parku Narodowego Tonto. Miałem nadzieję, że mi się poszczęści i natrafię na miejsce, w którym się ukrył i zabił. Jaskinie są za tym wzgórzem. Jeżeli Fisher ukrył się w jednej z nich, na pewno go nie widać i nikt nie będzie go tam szukał. Po jakimś czasie widać, że teren jest zbyt rozległy,
Poszukiwania wydają się daremne. O samobójstwie pomyśleliśmy wcześniej, bo Robert mówił o tym, kiedy przyznał się do niewierności. Ta teoria ułatwia nam sprawę. Lubimy myśleć w racjonalny sposób, ale ktoś, kto zabił żonę i dzieci, nie jest racjonalny. Należy o tym zapomnieć. Taki człowiek nie myśli jak inni. Moim zdaniem Robert Fisher nie popełnił samobójstwa, nie miał takiego charakteru. Nie myślał o tym, starannie zaplanował morderstwo, więc drogę ucieczki na pewno też. I to nas niepokoiło. Rozmawialiśmy z różnymi świadkami. W 2004 skontaktowała się z nami kanadyjska policja. Byłem na szkoleniu. Drzwi do sali otworzyły się i nasz szef wywołał nas po nazwisku. Powiedział, że ma dobre wieści. Mamy go. Poczułem się jak w Boże Narodzenie. Na to czekaliśmy. Na początku 2004 roku Robert Fisher został zatrzymany w Vancouver. Kanadyjczycy powiedzieli, że mają Fishera i wysłali nam jego zdjęcia. Wyglądał znajomo. Pomyślałem, że wieczorem zobaczymy tę twarz w wiadomościach. To musiał być on. Wyobrażałam sobie, jak zakładają mu kajdanki. Człowiek ten był poszukiwany w Kanadzie. Wyglądał jak Robert Fisher. Miał blizny na plecach i brakowało mu zęba. Byłem pewien, że to on. Mamy go, nareszcie. Musieliśmy potwierdzić jego tożsamość. Porównanie próbek DNA i odcisków palców trochę trwało. Musieliśmy znaleźć kogoś, kto go znał i zabrać go do więzienia na konfrontację. Chodziło o to, by nasz świadek zobaczył podejrzanego z bliska. Świadek zobaczył go i powiedział, że bez wątpienia jest to Robert Fisher. Ale odciski palców nie pasowały. Jednak to nie był on. Przez jakiś czas nie chcieliśmy w to uwierzyć. Myśleliśmy, że to jakiś błąd. To musiał być on. Rozpoznał go nawet przyjaciel. Wszyscy byliśmy rozczarowani. Ta rodzina zasłużyła na sprawiedliwość. Robert jest moim zięciem, bardzo go kocham. Nie wiem, jak to przetrwali. Myślę, że oszalałabym z bólu. Jak ktoś, kogo uznaliśmy za własnego syna, mógł zrobić coś takiego? Robercie, kochamy cię. Gdzie jesteś? Wherever you are, Robert, please, we love you. Chciał powiedzieć, że go rozumieją. Please, we love you. Kochamy cię. Powstrzymał się. To było wzruszające. Myślę, że Bill znał już wtedy prawdę. Chciał przekonać Roberta do powrotu, zapewnić go, że wszystko się wyjaśni, dać mu nadzieję, że można wymyślić jakąś historyjkę, którą wszyscy kupią. Ojciec Mary, Bill Cooper, zmarł 18 grudnia 2009 roku. Sądzę, że Robert Fisher wtopił się w tłum.
Zaczął od nowa z kolejną rodziną i żyje jak każdy zwykły obywatel. Ukrywa się na widoku. Z wiekiem na pewno się zmienił. Nie wygląda już tak jak dawniej. Czekam na dzień, kiedy go znajdą. Byłoby wspaniale. Niech pokażą go w telewizji. Chciałbym wiedzieć, gdzie się ukrywał. Pies Fisherów szybko znalazł nowy dom. Są tacy, którzy wiedzą, gdzie ukrywa się Robert Fisher. Ktoś musi się zgłosić. Kiedy patrzę na jego zdjęcia, muszę traktować tę sprawę osobiście. Próbujemy go znaleźć i dowiedzieć się, dlaczego to zrobił. Sprawdzimy każdy trop i w końcu go odnajdziemy. Na pewno. Co tydzień dostajemy nowe informacje. Sprawdzam kilka doniesień tygodniowo. Niektóre tropy były dobre. Wysłaliśmy nawet agentów, by je sprawdzili, ale nigdy nie potwierdziliśmy tożsamości podejrzanego. Nawet ja dostaję zdjęcia od ludzi, którzy sądzą, że znaleźli Roberta. Zwykle jestem pewna, że to jednak nie on. Wico u Houston potrafi paczny kukrem, dosłownie. Slokim syrupem, ciepłym powietrzem i ksims, że ksims. Czego nie da się nazwać, dopóki nie wiese. Że tu istnieje, ju tam tyć latać nikt nie nazywał tego ksims po imieniu. Ludzi mieli własne słowa. Asterysk, dzieciaki asterysk. Człopaki. Usiekl z domu asterysk. Asterysk piuni saje loci. Wróci jutro asterysk. Każdy z tych słów bajlo mieki. Każdy z nich bajlo koldra. Które można przykryć kryzyk, żeby nie obudził sasiadał. Pierozi klopak zniknął tak, jak znika zwykli ujeco bez swiadka i bez fanfar. Wesedl, czy sepnal drozwiami. Powiedział kozu stylu, zaraz roz, a potem po prostu persystal istnik w codziennym rytmie domu. Z początku nikt nie panikował. Dzielnikak. Gzim ludosk jest głośno, a dorosli sa zmedzeni. Spóźnieni o godzinę potrafi wyglądać jak norma, tylko po godzinie przyszli dwie. Po dwasznok, a nok ma te okrutne ciecie. Że potrafi usprawiedliwić wszystko. Matki zadzinahe od kryzesla w kuchni. Najpierw jadadzia, bo ciało suka oparcia. Nawet kiedy umysł, że ziksi udaje, zitunik. Potem bustadzia i czodza od okna do drzwi. Od drzwi do telefonu. Od telefonu do okna. Telefon dobił tamtyś zasakny bil u kiseni. Telefon bil czeski. Na kablu. Zebi do niego podejdzie si. To zeba bilo wykona krucz. Rusz bil decyzja. Wybieralo si miedzi. Nie prezesadzia dzwonie. Ta decyzja kosztuje naćbadzidź. Oczek zwykle stoi u progu salonu. Nie placy. Nie dlatego, że nie cudzie. Tylko dlatego, że wstydzi się ciok na głos. Patrzycie na zegary małe, pionier u kolegi. Mały tu. Boć si, zebi tu bilo prawda. Bo jeśli tu nie jest prawda, to zeba bedzi zrobik rozek strasna. Przysnak, ze świat potrafi zabrakos. Czego nie odda, obiu Houston swojat potrafil zabierak w sizi. U tej historii nie zaczyna się od krwi, zaczyna się od normalności. Od słowika, o którym mówi się mili. Od sasiada, który wygląda jak każdy. Od kogoś, kto ma praise. Kto się uśmiecha, kto potrafi powiedzieć, że dobry dobił taki sposób. Że ludzie chcą się bezpiecznie, dzięki miał w sobie ten rodzaj zwyczajności. Który nie wzbudza słuszności, nosil kosul jak inni mężczyźni. Poruszał się spokojnie, mówił bez kryzyku.
Mielkos, koło każdej spolek znoskić zjala jak prozepustka. Opinie faceta, który ogarnia aj pomaga. W okolicy crazily opałujesi, zadadzieć ślopakom kukierki. Zebiła chodźni, z kims. A to woli to wazistu melodicz, bo z melodimi jest latwidza. Bo melodisa, prosi, bo melodzi nie ma język sedyś dorosliczmin. Z czasem ludzi przestadzia zadawać pytanie. Dlaczego dorosliczek si bajks tak blisko melodicz? Bo latwidz jest nie pitak, obiutam też latać słowo, zagrożenie brzmiało inaczej. Wydawało si, że zagrożenie ma twar z banditis julisi. Kogos nozem? Kogos. Kiedy wyskakuje z ciemności, tymczasem prawdziwe zagrożenie często nie wyskakuje z ciemności. Ono stoi w świetle lampy i mówi spokojnie. Czad. Podwiał się sia, albo wypadnieć, mam koslakiego. Albo znam kogos. Kiedy suka prasi delay takić jak ti. Tu jest mechanizm. Nie przymok, mechanizm. Obu dozilni si zadzeli krazik plotki o znikniesiek, najpierw jedna. Potem dwie, potem kilka. Plotki nie mają map, ale mają pamięka. Zaksina si od slizalas i koncana kieros powinienko zrobić. Tyle ze, to jest zawsze bezimieni, a bezimieni ktoś rozadko robi kokolwiek. Policja slizala o znikniesiach, ale widzieć sprawać policja cesto porusa si jak posliskieć podlodze. Z jednej strony nie ma ciała, z drugiej sa nastolatkowi. Nastolatek u papierach była problemem, nie ofiara. Nastolatek ucieka, nastolatek platal si. Nastolatek na pełno roci, nawet jeśli nie raka. Rodzaj zaczynadza si wstydzik, a wstyd jest idealnym narzędziem dla zła. Bo sprawia, że ludzie milczą sami ze siebie. Nie trzeba im grozić, wystarczy. Że poczucia jest tu ich wina. Że gdybym nie brakovala tyle godzin, gdybym nie poklokał się z nim, gdybym go nie pusil, wstyd że ale jak koreku gardl. A wtedy umiski może jak si kokolwiek, a tak bedzi sicio. A też si roznikos jest się sika. Bo Korel nie był samotnym wilkiem, który robi ryzycy i pojedynki. Był też historii sa też młodzi, kiedy stoja obok i z różnych powodów robią krok w stronę ciemności. Zanim zrozumiedzia, że ciemność nie ma brzegu. Sa tesi, którzy czeka bajsi lubiani. Tesi, którzy czeka jak pieniądze. Tesi, którzy czeka jak razenie. Że kontroluje sytuację i kontrola jest najsztanca narkotykowa obietnika świata. Tej się poksusie mosi, zanim zabierze się sumienie. Jednym z tych chłopaków był David Brooks, innym Elmer Wayne Henley. Nazwiska brzmią jak zwykle, amerykańskie nazwiska z listy w szkolnej klasie. A tu jest prezraza jasy, bo prawdziwe zlo rozadko przychodzi z etykieta zlo. České przychodzi w formie kolegi ze sąsiedztwa, który mówi. Znam faceta, który ma roboty. Albo pójdź mi na imprezę. Albo tu tylko na chwilę. Tu tylko na chwilę jest najbardziej niebezpiecznym zdaniem u tej historii. Po niego wieczoru w domu Henley jego dzwoni telefon. Taki zwykły, sieski zwyk, który potrafi wywołać w człowieku przyspieszenie tetna zanim się podniesie sluchawkę, Wayne podnosi. Slyszy głos, nie krzyk, nie groźby, głos spokojny. Znajomy, Dean. Wayne slucha przez chwilę, a potem odkłada sluchawkę wolnieć. Nie powinien, jak by chciał odsunąć od siebie tu. Kołasny uslizal, ale widział. Zeto i tak do niego wróci. Jego rys przez moment drża. Nie zazemna, zi decyzji. Ktoś jest z nim u pokoju kolega. Śmieje się. Gadadza, normalny wico. Światło, sufit.
Zapaść jedzenia. Bezpieczna scenografia. Wayne patrzy na kolegę i widzi u nim kos. Czego kolega jazzy nie widzi. Sien. Dory przyszedł razem z tym telefonem. Chyba nimi Jesus. Pyta kolega. Nie Winnie? Nudzimy się. Wayne uśmiecha się słabo. Ju jego uśmiechu nie ma radości. Just mechanika. Jasny mówi. Znam je się. Tu zdanie pada lekko. Jack by mówił o sklepie. O parkingu. O znajomym domu. A jednak u tej sekundzi robi się kos. Go zmienia kalezyki jak człowieka. Kto suciocy ju roli przewodnika do ciemności. Samochód rusa. Ulic zapuste. Jack tu bajwa wieczorem. Kiedy miasto zasypia, ale młodzi język nie czeka. Światła mijają zibi Jack migałki, i kto z tylu śmieje się z głupiego żartu. Ktoś opowiada historię od Jusiny z innej szkoły. Normalność brzmi głośno. Kitty Wiz? Zaraz się skończy. Aby w pewnym momencie Wayne zwalnia. Skrekał boks na drogę. Nie wygląda tu podejrzanie wydzielnikać boczne drogi za kodzienosia. Ale to just ten moment. I w którym kola auta jest zadziału prozestrozen. Gdzie nie ma przypadkowych ludzi. Gdzie nie ma okien z kiekałymi sąsiadami. Gdzie zwykle nie ma komu przeszkadzać. Zatrzymuje się. Tutać. Pyta kolega, rozgląda Jack się. Wayne milczy przez sekundę dluzać. Nie powinien? Potem kiwa głowa. Drzwi skrzypia. Kiedy łajczodza, powietrze trzymał sobie zapach wilgotnego drewna i benzyny. Gdzie z ju oddali slajczak PSA. Blisko just Caesar. Zbyt sista, jak by tu mieście bilo, wyjdziecie za miasto i szowany w pudelku. Przed nimi stoi budynek. Nie wygląda jak kryjoka z filmu. Wygląda jak zwykle miecze, które mogłoby należeć do kogokolwiek. A własnie dlatego jest groźny. Wayne idzi pierzy. Kolega za nim, krok. Drugi, trzeci. Zbliżają się do drzwi, Wayne sięga po klamkę. Ale zanim ja nacisnie, na chwilę zamyka oczy. Jack pilecel W glowy, nie dwa razy. Nie przerwa, nie jedno. Tylko kos, koło nim działa podobnie. Rytm decyzji. Drzwi się otwierają. Aby w środku jest ciepło, a zapach słodkowy. Jack kukie, który dawno przestał bać nie Winnie. Wade mówi ktoś z za spokojnym głosem. Nie stoi tak u prog. Głos nie brzmi jak groźba, brzmi jak zaproszenie. Wayne robi krok do środka, kolega wychodzi za nim. Jessica nie rozumie Jack, zrobił też sekundzie przez krok z granic, które nie widać na zadnej mapie miasta. Drzwi zamykają się cicho, a Caesar po drugiej stronie jest Josina. Drzwi zamknęli się bez trzasku. Jack pisam do mnie szkiel zostałych śladów z wieku. Sicie kliknicy zamka było ostatnim normalnym ogłosem tej nocy. Potem zostało już tylko tu. Koło takiej mieszkać sauzy przychodzi jako pierozy. Zmiana powietrza, w środku bajlo się plecz. Ale tu ciepło nie było przyjazne. Bajlo czeski. Lepko słodki, Jacku po jedzeniu. W którym za długo palilo się jedno światło i za długo trzymało o sobie zwitły tajemnik. Kolega Wayne rozerwał się. Próbuj Jack dopasować tu miejsce do zwykłej mapy w rzeczywistości. Stol. Krzesła, Jack jest stary telewizor u rogu. Pachniało Jack warsztat i Jack kucznia jednoczesny metal. Kurs. Kosmazonego, a potem wszystkim sięka warstwa słodycy. Jack by ktoś rozsypał kukier i nigdy nie sprzatnął. Fajnie tu rozukil z wymusona pianoskia. Bo ludzie mają taki odruch, jeśli nie są pewni. Udaja, zesa. Wayne nie odpowiedział, stalo po kroku przed nim. Z ramionami napiętymi tak, Jack by trazimal na plekać niewidzialny Caesar. A w jego twarzy była ta nienaturalna mieszanina. Chłopak. Gorycz albajskim złaznym, aj chłopak.
który własnie zrozumiał, że łaznosk potrafi kosztować dusę. Zisiem niczego kata wysiedl mężczyzna, nie musiał robić niczego teatralnego? Nie wyskakiwał, nie korzystał, nie stracił, po prostu się podziałil. Tak jak w normalnym życiu podziałia się ludzie, którzy mają tu swoje miejsce. Miał spokojny krok, spokojna twarz. Taka, która w innym kontekście mogłaby budzić zaufania. No, chłopaki powiedział z lekkim uśmiechem. Długo was nie bajlo, tu bajl din. Dobił też historii jego spokój z bronia, bo w głowie nastolatka spokój dorosłego tu znak bezpieczeństwa. Tu sygnał, on wy. Ko robi, a jeśli on wy. Ko robi. Tutaj Mozes się rozlusnik. Mozes przestaku łazak, Mozes pozwolik. Zebi nok przestala ki ostrozegak, kolega Wenea przestagnal automatycznie. Pani, zaksal. Nie pani, jak zrakak się do dorosłego. Którego nie zna, din uśmiechnął się zelzeć. Jak by lubil den niepełnoska, din poprawił go lagodnie? Momi din, wozisi tak małija. Wozisaj tu slowo, które robi łyk slowie kukos do dziwnego. Negel czudzież, że jesteś kwestia grupy. Że jesteś w środku, a bajsi w środku jest dzielem lodyś tak ważny. Że potrafia uczyć się ksiemność, byle nie jest tak naziona trc. Din podsedl do stolu i sygnal pokos, ko wyglądało zwyzażnie. Packę chipsał, otworzył ja spokojnie. Zeleszczaci dźwig folii zabrzmiał zbyt głośno, usizi pomieszczenia. Dziecki powiedział. Nie bać się tasi spisi, kolega Wayne Rosa śmiał się krótko. Odrzucała? Wayne. Ko jest, din spojrzał na niego. Dzios mnie lagodnie, ko siajnie pasuje. Wayne przelnął slain, miał w sobie ten rodzaj napisie. Który nie bierze się z odwagi, bierze się ze świadomości. Że jesteś dzios za daleko, zebi się kofnak. A mimo to ucia z jesti Mozes jezik się wybrak. Tylko nie wiesz, Jack. Nick powiedział Wayne, uzyskał okecz. Din powiedział tu Jack powiedział się przeprosin. Pokiwał glowa. Jack by odhaksał, potem spojrzał na kolegę Wayne. Na jego otwarta twarz, na jego niezwiadomość. Jack mas na imię, zapytał. Chłopak odpowiedział, din powtórzył imię. Jack by smakował je ustaż, Jack by układał je do suflady w głowie. Dobre imię powiedział, siadać. A wiu też se konzi normal nosk zacela pikak, tu nie było jedno wielkie zdarzenie. Tu był detal, jeden gest. Który powinien bajkniwini, din personal krzesło o centimetr. Tak, zibi stalo dokładnie w miejscu, które mu pasowało, idealnie. Jack by robił tu setki razy, Jack by tu była rutina. Jack by ten pokój nie był miejscem spotkań, tylko miejscem procedury. Kolega Wayne ta już siadł, nadal nic Jack? Zebił też historię krzesło jest jak punkt na mapie, który kto so znacil uciesnić. Din oparł się oceanie, skorzyzował rys. Patrzył na niego spokojnie, Wayne mówił. Zyczkę z roboty powiedział, chłopak podniósł głowę. Jack jedź roboty, Din uśmiechnął się. Tak jedź, która daje pieniądze odpal. Aj tak jedź, która nie wymaga. Zibi zbajal swajdy, tu zdani bajlo prezyneta. Nie obietnika, prezyneta. Bo młodzi często nie czeka big świeci. Cześć się bajsi niezależni. Cześć je, zibi kto się potraktował poważnie. Mam, mogę chłopak zacal. Jack bidzios chciał się zgodzić na kus? Czego nawet nie rozumiał, Din podniósł dłoń. Spokojnie, najpierw jedno pytanie. Podszedł bliżej, nachylil się. Jack by mówił sekret. Masz kogoś? Kto będzie ci szukał, jeśli nie roksisz? Chłopak zmarszczył browy.
Jasne, z? Dean uśmiechnął się lekko. Dobrze powiedział Cicho. Tu znaksi, z bedzi się starał. Bo ci jest szkoda, tu byle pierwszy moment. Judiu, którym chłopak poksul dziwny ślud, nie rozumiał go dziecki. Ale kosu nim zadrżało. To just ten moment. Kiedy instynkt próbuje przemowić, zanim rozum znajdzie słowa? Wayne spojrzał bok, nie na Diana. Nadrozwi, Jackby przez sekundę myślał o ucieczce. Dean zaważył. Wayne powiedział spokojnie. Zamkniesz tamten zamek, Wayne drgnął. Jackby kitosko ozzypnął. Podsedł do drzwi. Jego ręka dotknęła zasuwy. Kliknięcie rozezło się po pokoju Jackpiczek. Kolega Wayne'a spojrzał na niego z niepewnością. Czemu zamykasz? Wayne nie odpowiedział. Dean odpowiedział za niego. Bo tu jest prywatnie powiedział łagodnie, albo nie lubi. Jack kitos nam przeszkadza. Znowu spokój? Znowu normalność. A jednak też normalności bilo kos. Koklulo, słowo prywatnie w ustach dorosłego. Który ma klucze, Dean podsedł do szuflady. Widział znieczko metalowego. Na pierwszy rzut oka wyglądało jak zwykła deska. Jack na zedze. Jack seskł statu. Potem chłopak zobaczył, że to są kajdanki. Nie policyjne, domowe. Sieski, kotu. Wajdusil. Dean spojrzał na niego spokojnie. Jack na kogos. Kto zadal głupie pytanie? Tu just tu, ko sprawia. Z ludzie sluczaja odpowiedział, chłopak zerwał się z krzesła. Ale Wayne stanął mu na drodze, nie zagrzesza. Z tym samym mechanizmem, który działa w każdej historii. Kroku przód, blokada. Brak ryzyku, tylko fakty. Nie, kolega Wayne wajpl, a u jego głosie bilo kos. Segowe wcześniej nie bilo, panika. Dean zrobił krok, zbyt spokojny. Spokojnie powiedział, jeśli Bedzi współpracował. Tu uzyskał Bedzi, latwy. Tu słowo współpracował brzmiało tak. Jackby byli ubiers, Jackby podpisywali umowy. Jackby tu była formalność, chłopak spojrzał na Wayne'a. Jackby szukał w nim słowika. Wayne. Co ty robisz? Wayne miał mokre oczy. Ale nie plakał, miał twarz. Która można było pomylić z obojętnością, jeśli nie umie sieci tak ludzi. Ja, zagzal? Ja muszę. Musisz, chłopak kryminalny. Pokrzyk był jego ostatnim narzeciem. Dean uśmiechnął się. On musi potwierdził, a taj Moses. Moses by si grzeczny, albo Moses by si głosny. Tylko z głosnosku tym pokoju nikt się nie da, a wtedy Dean zrobił kos. Kozał się jest bardziej przeraza jasny sprzymok. Dotknął chłopaka po przejdziasielsku. Polożył mudlo na ramieniu. Jack nosi sil. Jack uciekł. Jack kitos. Kito cieki, uspokoik. Chłopak zamarł. Bo dotyk był szybki. Ludzki? Aj proces tu okrutny, siadać powiedział Dean. Nadal łagodny, chłopak nie usiadł. Kofnął się, oparł się. Odyczał szybko. Dean westchnął? Jack był zmęczony, Wayne powiedział spokojnie. Wis, ko robik? Tu zdanie nie było instrukcja, tu było przypomnienie. Wayne podszedł do chłopaka. Rys mu drżali. A w tej sekundzie wyglądał jak ktoś, kto stoi nad przepaścią i próbuje udawać. Tu tylko krawężnik. Przepraszam, wyszeptał do kolegi. Chłopak próbował go odepchnąć, ale Wayne był silniejszy. A panika zabiera siły w dziwny sposób, a w jednej chwili jest uciekli. W następnej chwili rys Wayne'a zacisnęli się na jego nadgarstkać. Kajdanki kliknęli. Metal zamknął się na skórce jak zimny uśmiech. Chłopak zapnął bez sensu.
Zbyt późno, Dean obserwował tu Jack Słowik ogląda si pres. Która z lekcji, Jack kitos? Kto nie musi brudzik rak, bo ma inić do brudzenia. Dobrze powiedział Cicho, teraz mam spokój. Spokój, znowu tu słowo. Znowu Tamron, w tym momencie chłopak zrozumiał kos. Zego wyczesnież nie umiał nazwać, tu nie jest napask. Tu jest system, Dean ma ritual. Ma kolejność, ma procedure. A procedura działa, bo ludzie w środku korzystają w język. Zaistnieje przypadek, chłopak spojrzał na Wayne'a. Wayne nie patrzył mu w oczy, czemu? Widusil chłopak, Wayne milczał. Dean odpowiedział, bo świat jest prosty powiedział. Celsia, kto si biora? Aisia, kto si sabrani? A ty, uśmiechnął się cienko, gdy jesteś po tej drugiej stronie, chłopak zapnął raz dzieckie. Az metal wubil musie w skore, zi ocu poplinili LZ. Nie zi bolu, zi upokorzenia. Zi naglego zrozumienia, z czego ziksie może skończyć się w pokoju. Który wygląda jak zwykły pokoje. Dean otworzył paczkę chipsów i krupnął jeden. Jack by nikt się nie działo, ten zwykł bajlo brzydliwy normalny. Wiz, ko jest na dziwny dźzy. Powiedział Negel, patrzak na chłopaka. Z jutro kto spauje, pełni uciekł. Kto spauje, pełni robi głupoty. A nikt nie będzie ciszał majslek o tym pokoju, bo latwis jest majslek. Zemlodzi sami znikają. Chłopak upatrywał się u niego z przerażeniem. Wayne stał obok, blady. Jack by sam miał zaraz zemdlek. Dean pochylił się do Wayne'a i powiedział tak cicho. Z chłopak nie usłyszał słów, ale zobaczył ruczust. Tu był sept, który brzmiał jak komenda. Jack Haslow, Jack sygnał do kolejnego etapu. Wayne skinął, a potem... Jedi Dean odrosil się w stronę suflady. Chłopak usłyszał, że z jedno zdanie. Waj powiedziane spokojnie, Jack by tu bajla obietnika. Jeśli będzie się cicho, będzie sypsie, że... W tej sekundzi NOC Houston przestala pacznik kukrem. Zagzela pacznik Sisa? Sisa, o których mówił Dean. Nie bila brekiem dźwigu, bajla narzukanym porzadkiem. Bila decyzja, by w tym pokoju nawet odech stawał się czymś. Kotr zeba kontrolować, pokazy gwałtowny uderz brzmiał Jack Bunt. A Bunt w tej historii był luksusem, na który nikt nie dawał zgody. Chłopak u każdankacz próbował odyczak wolnić, ale ciało nie slucha. Kiedy serce wali jak mlot, metal klodzil mu nadgarstki. Skoro zaczynała pies, Wayne stał obok Jackson. Patrzony gad zezł punkt na podlodze, Jack by gdyby nie patrzył na kolegę. Tu może kolega przestanie istnieć. Dean grzebał o suflację jest ta sama spokojna dokładność. A jaka kto suka zapalnicki, Wayne powiedział o konku. Nawet nic odwryka jak gloi, zgasł światło w korytarzu. Wayne drgnął, Jack by katosko uderzył kak. Poko, wyrwało mu sie. Zanim zdarzył ugryzł język, Dean zatrzymał rękę w suflację. Podniósł wzrok, ten moment trwał sekundę. Ale w takiej sekundaż można stracić wszystko, bo nie lubię. Jack kto spatrzy odpowiedział Dean cicho. Wayne posłuszny wyzadł. Slajczak było jego kroki. Potem klik prezelacznika. Światło w sąsiednim korytarzu zgasło. Pokój. W którym bajli, stał się wyraźnie w sieniu dziwny efekt. Mniej światła, wyjście z ksegolu. Chłopak zobaczył, że na ścianie obok stolu sarizi. Z jednym miczku farba jest zdarta jak pazurami, z dywan plemi. Kornie wygląda, że Jack zwykł zabrudzenia. Dean ruszył do niego spokojnym krokiem. Usiadł na krzesle na pozycję, Jack w gabinecie. W którym lekarz ma przekazać diagnozy. Sluchacz powiedział łagodnie.
Tu nie musi być dramat. Ludzie robią z tego dramat. Bo nie umieją sluchać, a ja lubię. Kiedy ludzie słuchają, chłopak próbował się odezwać. Ale głos musi lamal, den spojrzał na jego usta. Jack by oceniał Jack. Sizyndy warto go wysłuchać. Jeśli będzie się korzystał, to nikt nie zmieni powiedział. Jeśli będzie prosił, to też nie. Aby tym pokoju dzieje tylko jedno, współpraca. Znał tu słowo współpraca. Jack umowa. Jack formalnostka. Chłopak zrozumiał, że den mówi tak silowo, żeby porzymok brzmiała Jack procedura. Żeby ofiara miała raznie, że sama może ko zrobić. Czego rzeczywistości może tylko wybrać. Jack bardzo będzie cierpiała. Wayne, chłopak zepnął. Eju jego głosie była nadzieja tak absurdalna, że aż bolała. Wayne, proszę. Wayne rokil do pokoju, nie patrzył mu w oczy. Dean spojrzał na Wayne a Jack na narzędzi, który trzeba ustawić w odpowiednim miejscu. Usiadł tam powiedział Dean i wskazał krzesło do pozycjony. Ani rozkładał się. Wayne już jadł. Eli wyglądał? Jack by miał zwymiotować. Chłopak widział jego dłoń zacisnięta na kolanie. Białe niksie, drżenie palkał. Tu drżenie było jedynym dowodem, że Wayne usiadł z człowiekiem. Dean wstał. Podszedł do polki. Wiedział, że nic rolkę tasmi, zwykle dzieje. Srebrnecz tasmi, Jacka ludzie naprawiają rozetki w domu. Trzymal dział dłoni tak swobodnie. Jack by trzymal gazetę. Chłopak sapnął się. Nie. Kryzygnal, zanim zdarzył się postrzymak. Dean spojrzał na niego spokojnie. Widzyz. Powiedział, to just ten moment? Kiedy ludzie robią halas, a halas just mecasi. Podszedł bliżej. Chłopak próbował kopnąć się raz krzeslem. Ale krzesło zachodziło o dywan i stanęło. Ta drobna przeszkoda była jak wyrok. Dean pochylil się i przyklejł tasmę na ustach chłopaka jednym płynnym ruchem, bez gniewu. Bez emocji. Aby tym braku emocji była przepask. Chłopak próbował odliczać przez nos, Lizzie splajwali mu po polickach. Tasma ciągnęła skoro przed każdym ruchu z czeki. Dean odsunął się i spojrzał na niego z zadowoleniem. Jack by własnie relaksył niepotrzebny dozwyk, lepiej powiedział. Odwrócił się do Wayne'a, teraz powiedział. Wayne podniósł wzrok, w jego oczach był strach. Nie o kolegę, o siebie. O tu, kim się staje? Nie mógł, wyseptal. Dean spojrzał na niego. A u jego spojrzeniu nie było już lagodności, Moses odpowiedział. Bodzios rozmoguls. I wish. Ko się stało? Nick? Świat się nie zatrzymał. Nikt nie przyszedł. Nikt nie zadzwonił, nikt nie patrzył. Rozumiecie, Wayne zakisnął z czeki. Chłopak okazdankać patrzył na niego blagalnie, z tasma na ustach. Z łzami Wayne wstał powoli. Jack by ustawał na egzekucję. Wayne próbował powiedzieć chłopak. Ale wydobył się tylko stłumiony dozwyk. Dean podszedł do szuflady i wyjął z malego klucz. Podał go Wayne'owi, otwórz te kajdanki, powiedział Dean. Chłopak zamarł. Si tu miało znaczy się wolność. Si tu był moment, u którym świat raka. Wayne podszedł, rys mu drżali. Ulożył klucz w zamek kajdanek. Klik. Metal pusil. Chłopak odrzucał kofnął rys. Jack by miał bieg, ale Dean był już obok. Jego dłoń chwyciła chłopaka za kark, nie brutalnie. Skutecznie, nie biegnie powiedział cicho. Przecież jeszcze nie skończyliśmy rozmowę, chłopak stezał. Dean przesunął go o krok w bok. Jack przesuwa się mebel. Na rogu pokoju, którego chłopak śnieżnie zauważył. Był hacyk już skianie, metalowy.
Прозимокавани солидни. Дин высказал. Там powiedział do Wayne'a. Wayne zawahal si. Din pochylił się do niego tak blisko, że Wayne musiał poksuk jego odejść. Jeśli nie zrobisz, ko mały wyseptal Din tutaj bedzi tam. Tu nie była groźba wypowiedziana głośno. Tu była prawda. Która Wayne znał, aby też sekundy Wayne przestał być kolega. Stal się częścią mechanizmu, zapiel każdanki klopaka na hacyku. Metal kliknął, klopak zarpal się. Ale hacyk nie drgnął, siana była zrobiona do tego. Din odsedlo krok i spojrzał na niego. Jak na obraz. Widzisz, powiedział. Teraz Mozes przestak udawak, że masz kontrolę. Kontrola jest moja, klopak kresil glawa. Elzi splewali, tasmana ustać drgala. Din spojrzał na Wayne'a, usiadł powiedział. Patras, tu wszystko mój. Wayne usiadł, jego twarz była mokra. Nie był tu plac, który daje ulżę. Tu był plac, który nie zi. Din sygnal do kieszeni i widział mali noc. Otworzył go. Przezero kartki. Klopak patrzył na ten noc z narastającym przerażeniem. Bo noc, jurekać takiego człowieka nigdy nie jest tylko noc. Din zmarszczył brwi. Jak by tego szukał? Mruknął. Zosy mają deti. Klopak uzlizł to aj zrozumiał. On nie jest jedyny. Tu nie jest blood. Tu rutina. Din ma listę. Ma plan. Ma kalendarz. Din spojrzał na Wayne'a. Jutro ma znaleźć jeszcze jednego powiedział. Wayne otworzył usta. Nie. Din uśmiechnął się. Znajdziesz powiedział. Bo inaczej twoja mama dostanie telefon. A telefon w nocy. Potrafi zabić przyjaźny nos. Wayne zamarł. Klopak u każdankać patrzył na niego i w też sekundzie zobaczył. Jak Wayne pika, jak jego ciało się poddaje. Zanim umysł zdazi zaprotestował, Din wystale podsedł do klopaka. Przylożył palek do tazmy na jego ustać. Jak by robił mu, CCJ? Posłuchać mnie powiedział lagodnie, ja nie jestem zli. Ja jestem konsekwentny, zli jest świat. Który nie patrzy, świat. Który pozwala, żeby chłopcy znikali i nikogo tu nie obchodzi? Ja tylko wykorzystuję tu. Kodzius istnieje? Aby ju też czuli Wayne sepnal kos, ledwie slizalnie. Przestan, Din odrosil glopawali. Kopawidziales, Wayne sposób wzrok. Nick wyseptal, Din przez moment patrzył na niego tak. Jak by osinil, Zizi Wayne jest si prezidaje. Klopak wykorzystał ten ulamek sekundy, zapnał udolzy kalej sili. Probijak wirwak hadzik, metal wubil musiał skory. Siana nie drgnęła, ale dźwig zgryzić bil glosnezi. Nieszczkial, Din spojrzał na niego i w jego oczach pojawiło się coś niecierpliwego. A łyk jednak lubis halas powiedział, podzel do stolu i wziął kos. Ko wyglądało jak pas, skorzany. Sieski, nie tłumaczył. Nie musiał, aby tej historii tłumaczenia sadiale ludzi. Którzy dziesięć się mają sumienie, Wayne wystał gwałtowny. Nie powiedział, głośno. Pierwszy raz, Din zatrzymał się. Spojrzał na Wayne'a. Przez chwilę obaj stali jak dwa zwierzęta, które mierza się wzrokiem. Din uśmiechnął się powoli. Wayne powiedział cicho, rok na krzesło. Wayne nie ruszył się. Din zrobił krok. Siadać. Wayne drżał. Klopak u kajdankać patrzył na niego z desperacja, która była jak prośba o cud. Wolny, spokojny. Obiu dłoni trzymał pas, a wtedy Wayne opadł na krzesło. Jakby ktoś odciął mu nogi, zeczkał. Dlatego zebal się tego. Ko zrobi Din, jeśli nie będzie posłuszny. Din spojrzał na człopaka. Widzisz?
Powiedział, tu gdzie sprawdziła władza. Nie musi być. Why Starksy? Ze pokaże, ze mogę. Podsedl bliżej, klopak zasizna loci. A uteć sekundze kali swiat skoczył się do oczekiwania, ale Dean nie uderzył. Zamiast tego sygnał do kieszeni wyjal kosmalego. Kukierek. Zwykle, ojnajety w blisce si papierek. Rozwinął go powoli, ten zelest bil niemal intymny. Je uteć intymności bilo okrucieństwo? Sis. Zapytał, jak by oferował posiedzenia. Klopak wajdal stlumiony dźwig jutazmi, kosmici pleksima wajmi o tym. Dean uśmiechnął się i włożył kukierek do własniczych. Zaksinał go esak spokojnie. Jak by smakował z wajsiestu, wydziz. Wayne, powiedział. Patrzak na niego, zosydzie slotko na poksadku. Dlatego tu dizjala, dobił pokoju zapadla sieska sisa. Klopak slisal tylko własny odesz i dzisiaj sanie kukierka. Wayne siedział jak skamienili. I wyredy, gizis daleko? Spoza skijan, rozległ się dźwig, którego nikt w środku nie spodziewał się rozlizek. Syrena. Bardzo odległa, prawie jak eko miasta. Klopak otworzył oczy szeroko, Wayne też. Dean zatrzymał się na sekundę. Syrena zabrzmiała jeszcze raz. Jakby miasto przypomniało sobie, zema głos. Dean uśmiechnął się cienko, ale w tym uśmiechu pojawił się pierwszy rytak G. Nie patrz się tak powiedział spokojnie, tu nie połaz. A jednak Wayne, mimo strachu, mimo mechanizmu, mimo wszystkiego. Poksel koz, zego nie colo od dawna. Ze może świat jednak patrzy, a ze jesli świat patrzy. Tu si se może pegnak Syrena uczyczla. Ale dziedzie eko zostało w pokoju jak cienka, raz niejaka nitka. Dean udawał, ze tunik. Zauze udawał, że nikt nie ma znadzenia poza tym, kiedy zjedzie się u jego ścianach. Tylko że nawet najspokojniejsi ludzie zdradzają się drobiazgami. Krótkim oddekiem, twórczym rugnisiem, minimalnym napisem z skrzeksie, klopak ukazdankacz widział tu. Czok nie potrafił by tego nazwać. Wayne też tu widział i też sekundzie zrozumiał kos. Czego widzisz nie dopuszczał do głowy. Dean nie just bogiem. Dean też slyszy świat z zunaczers, a jeśli slyszy? Tu zanaksi. Że można go przestraszyć. Dean odwrócił się od nich i zaksał karzatak bardziej stol. Jakby pozadkował lasny rytuał? Tu bajla jego metoda, kiedy pojawia się zaklosenie. Raka do rutyny, rutyna proziraka mu władzy. Ruči miał mechanicsny. Osedny. Pozbawiony pospieczu, uzial szklankę. Nalal wody, upil like. Odstawiło tu samo mieczskie, i którym stala wyzysnieć tak równo. Jakby wyznaksal grany z pokoju od nowa, Wayne powiedział spokojnie. Idź do samochodu i przynieś z torby. Wayne drgnął. Jaka torby, Dean spojrzał na niego. A w jego oczach było kos, konie bajlo już lagodnie. Te, tora zauzy przynosi z odpowiedział. Zauzy zabrzmielo jak lankucz. Wayne spojrzał na człopaka kajdankacz. Na jego oczy mokre od les, na tasmie na ustaż. Chłopak patrzył na niego blagalnie, a jednocześnie z innym. Z roznaka nienawiścia, która była ostatnia forma godności. Wayne przyzelnął slain. Dobry się wyseptal. Dean skinął, jak by zatwierdzał wniosek. I Wayne dodal cicho. Zamknij za sobą. Widzę, że nie lubię przesiago. Tu była komenda, a ostrzeżenie. Wayne podszedł do drzwi, jego dłoń zawisła na klamce. Na sekundę spojrzał na zamek, na zasuwę. Na metal, który oddzielał ich od świata. Syrena w głowie wciąż mu brzmiała, jak obietnika. Zgadzis sa ludzi, i to ci mogła upask?
Kryzajczek. Pajtek? Rozbik ten porzadek. Dean stał w środku pokoju i patrzył na Wayne'a bez mrugnięcia. Wayne otworzył drzwi. Szlodne powietrze z wnętrz upadło do środka jak dreszcz. Wayne wysydł. Drzwi zamknęli się. Klik zasuka. Klik. Klopak ukazdankacz został sam z Deanem. Dean podszedł do niego i przyjrzał mu się jak przedmiotowi, który trzeba ocenić. Widzisz, powiedział Cicho. On roci, zauzy raka. Klopak wydał z siebie stłumiony dźwięk utazmi, pełen desperacji. Dean spojrzał na niego z lekkim znudzeniem. Plaksis? A JCI powiem kos, że go nikt się nie powiedział. Jakby naprawdę chciał bajsi nozy silem, ludzi wierzą potwory? Bo potwory są wygodne, potwory mają rogi. Potwory mieszkają pod mostem, a ja. Ja mieszkam obok, a dlatego wygryłam. Klopak zapnął lankuczem, hacyk łuski ani zadrżał. Ale nie ustąpił, Dean westchnął. Za dużo energii mruknął, ludzi zawsze mają za dużo energii. A potem urwał Jack to belzart. Którego nie trzeba kończyć, zbliżył się do tazmi na ustach Klopaka. Prezesunął ponieść palcem. Klopak odsunął głowę. Ale nie miał dokad, Dean uśmiechnął się. Ucisze się dziecko bardziej, jeśli trzeba powiedział. Ale wole, Jack ludzi uca się sami. Wtedy rozległo się pukanie do drzwi. Nie moknie. Niż alarmowe, zwykł. Kodzien pukanie człowieka, który przyszedł na chwilę. Dean znieruchomiał, pukanie powtórzyło się. Klopak podniósł głowę, jakby był tym dźwięku bajla sanza. Dean odwrócił się powoli. Do jego twarzy pojawiło się coś nowego. Ostrożność, Kajtu. Zapytał spokojnie, ale też spokojnie warstwy było na piesie. Za drzwiami ktoś oczy zaknął, tudzia odpowiedział głos. Wayne, Dean rozluźnił się minimalnie. Jack by upuścił powietrze, Widget powiedział. Drzwi otworzyli się i Wayne wyszedł z torba. Torba była ciemna. Sieska, wyglądała jakoś. Go powinno należeć do warsztatu albo samochodu, a nie do nastolatka. Wayne postawił ją na stole, jego rysy drżali. Dean otworzył torbę, zajrzał do środka. Jack by sprawdzał narzędzia, potem spojrzał na Wayne'a. Dobrze powiedział. Wayne stał nieruchomo. Ob jego oczach było coś jak pyknięcie, Jack by syrena w jego głowie nie ucichła. Tylko zachciała się zmienić jak humajzel. Jeśli nie teraz. Tu kiedy, asterisk. Dean signal do kieszeni i wyjrzał klucze. Wysunął je do zamka drzwi od zapleca tyć. Które prowadzili do ciemniejszej sesji domu. Zrobił to tak rutynowo. Jack by przychodził do kolejnego pokoju po kawę. Wayne. Pomożesz mi powiedział, nie Prozac. Wayne spojrzał na Klopaka. Klopak patrzył na niego. Jego spojrzeniu był krzyk, którego nie mógł wydobyć przez tazmy. Ten krzyk wypełnił Wayne'a od środka jak goraka woda. Nie powiedział Wayne negl. Dean zatrzymał się, tu jedno słowo spadło w pokoju zjeżdżny z metal. Dean odroszył głowę powoli, jak słowik. Który nie jest pewien, si ja dobrze usłyszał. Ko powiedziałeś? Zapytał lagodnie. Wayne przelnął slań. Jego palce zakisnęli się na pasku torby tak mokno. Zjazd pobielali. Powiedziałem, nie powtórzył. Tym razem wyraźniej. Dean uśmiechnął się. Ten uśmiech był cienki jak ostrze. Wayne powiedział spokojnie. Taj czasem zapominasz, kiedy stoisz. Wayne nie opowiedział, oczy miał szeroko otwarte. Odyczał plitko. Klopak ukazdankacz zamal. Jack by belsaje, że jeśli porusi powietrze. Tu słowo nie peknie, Dean zrobił krok w stronę Wayne'a. Wis, kosi do zjedzie.
Kiedy ktoś mówi mi nie, zapytal. Nadal spokojnie, nadal Jack nosi sil. Wayne cofnął si o pół kroku. Nie wyseptał? Dinu zmieknął si, tu działaj bieram. Kiedy jest głosny, a kiedy jest sici powiedział. I waited Wayne zrobił koz, ko wyglądało jako druż. A bilo decyzja, dokud regidor ziwal zbyt długo. Jego ręka sięgnęła do kieszeni, sięgnął broń. Pistole, mali. Ale też historię każdy metal jest jeski. Klopak łukasz dankać poksol. Ze seks mustadzie. Din testu poksuleli din nie kofnal się od razu. Przez sekundę jego twarz bila pusta. Jakby ktoś na moment zdział znieć maskę. Taj, powiedział ciko. Ediu tym ty bilo zaskoczenie. Które brzmiało jak obraza. Wayne trzymal pistole obiema rękami. Trozal, ale lufa nie opadła. Pus go powiedział Wayne. Din spodziewał na klopaka łukać dankać. Jack by dopiero teraz przypomniał sobie, że jest tu trzeci człowiek. Poko? Zapytał łagodnie. Ona tak nikt nie zmieni. Wayne zakisnął ścikę. Pus powtórzył. Din uniosł rys powoli. Jugeski uspokojenia. Jack by tu Wayne był niebezpieczny. On bajal rozadnym dorosłym. Wayne? Odliczać powiedział, zrobisz glupstwo. A glupstwo? Taj robisz glupstwo, przezywał Wayne. A u jego głosie podziawiła się usia kloska. Prawdziwa. Taj robisz tu od dona. Ja też. Just nie, ten patrzył na niego chwilę. Jack by osiniol, siziwaj Wayne blefuje. Ten moment trwał wiksnosk, w tym momencie świat mogol podziskiwać dwie strony. I stron si albo w stron korziku. Din zrobił krok do przodu. Minimalny, nie zrobisz tego powiedział cicho. Bo jest może, Wayne uciał na powietrze tak gwałtownie. Jack by si dusil, nie powiedział. Rozległ się strzał, dźwig bajl ogluzadział się w malym pokoju. Klopak łukać dankać odruczowo zasysnął oczy. Jack by światło miało go okronik. Din komnął si. Jack by uderzył go niewidzialnym lot. Upadł na podłogę, a w pokoju zapanowała cisza. Korabila ina niezwyczajnie, nie narzekona, nie proceduralna, prawdziwa kisa po czymś. Czego nie da się kofnak. Wayne stał z pistoletem w dłoniach. Blady Jacksiana, patrzył na Diana. A potem na klopaka łukać dankać. Jack by dopiero teraz widział go jako kozłowieka. Nie jako element, a klopak odliczał zybko. Tasma na ustach drżała, oczy miał szeroko otwarte. Wayne podszedł do niego czujnym krokiem. Jack to spijany od adrenaliny. Drżaczymi palkami zerwał tasmę z ust klopaka. Skora zapiekla. Ale ból bajal niksym w porównaniu z powietrzem, który reszcie wesło do plok. Uciekać wyseptał Wayne. Klopak uciągnął odeszy, przez sekundę nie mógł małek. Robił konku wydusil, a ty... Wayne spojrzał na Diana na podlodze, a w jego oczach była przepask. Ja, zaksal, ja muszę. Nie dokończył, bo w tej sekundzie w jego głowie podziawiła się świadomość. Że muszę bajlo słowem, które trzymało go w niewoli. Teraz musiał znaleźć inne słowo. Ja idę z tobą powiedział w konku. Jack by łapał jedzenie, tego bajlo piozem prawdziwym odekiem od dawna. Klopak spojrzał na niego. Nie łezak, Wayne zaczął rozpinać kajdanki. Res drżali mu tak, że krótko mal nie łajpadł. Metal posil, klopak wywał rys. Masu Jack nadgarski, spojrzał na drzwi. Wolność bajla tuż obok, ale wolność w historii nigdy nie była prosta. Szybko powiedział Wayne, a jego głos bajal negl twardzy. Bardziej dorosli, ruszyli do drzwi. A wtedy rozległ się kolejny dźwig, ni syrena. Ni pukanie, telefon. Dźwig z jego telefonu na kablu, który dzwoni gdzieś w domu.
Jack pisuje upominał się o odpowiedź. Wayne zamarł. Chłopak też. Przez ułamek sekundy obaj stali jak sparaliżowani. Był taki historiacz telefon oznaksa świadka, a świadek oznaksa. Zejsi sa pekla, Wayne spodziewał na chłopaka. Jeśli kto zapyta powiedział szybko powiedz prawdę. Uzistko? Nie wstyd się, nie milc. Chłopak przeczytał, ile zisplańli mu po policzkach. Dobrze że wyseptal, Wayne człajsel go za ryka i pocianialu stron drzwi. I stron nosi, która negle po raz pierozimiala sanses tak się glosna. Za plekami telefon dzwonił dalej, uportliwy. Jack by kto z po drugiej stronie miasta właśnie zaksinal patersek. Nok uderzila i światła z jak zimna woda. Kiedy wypadli na zona teraz, powietrze pachniało spalina. Mokrym asfaltem jak z metalicznym, ko podziałia się ustać. Kiedy Slowik jest wysoko, chłopak biegł. Ale nogi miał miękkie, Jack by nie nalezali do niego. Wayne sięgnął go za rękę, moknął. Bez delikatności nie dlatego, że chciał go zranić. Tylko dlatego, że bał się. Że jeśli puści, to wszystko okaże się jasnymi drzwi zaskoca za nimi na zaozy. Za plekami telefonu domu dzwonił dalej. Slizali go Jessica przez chwilę. Jack natret na myśl, która nie daje się usizik. Potem dźwig utonął do odległości, a zostali tylko oni. Siamnuli się adrenalina, która robi z człowieka zuje się. Gdy idziemy, chłopak wydysał. Ledwo lapiak odeć. Wayne nie odpowiedział od razu. Oglądał się przez ramię. Jack by ukazać bramie widział się Indiana. Jack by din mógł wstać z podlogi tylko sila słodzić woli. Wayne miał na twarzy kruni słodzia. Zijas nie widział nawet siedział. Obiutich sekundach nie ma porzadku. Do policji powiedział w konku. Chłopak pasknął czymś między smikiem a placem. Policji. Wyseptal, oni mi nie uwierza. Wayne zatrzymał się na moment. Tak negl. Se chłopak niemal upadł na niego. Wayne spojrzał mu w oczy. Jego sporażenie było rozbit, ale w tym rozbiciu było coś nowego. Postanowieni, uwierzysz, ty powiedział Wayne. Aj tu wajstarksi? Zibi zag, rusili dalej. Samochody mijali ich kodziaki z światła reflektorów przedzierżali po ich twarzach krótkie przezysluczanie. W świetle widok było wszystko rozdarcie na kozuli chłopaka. Co on sledi na nadgaskać po każdym oci Wayne'a, które wyglądali jak oci Slowika, który właśnie zobaczył własne wonetrzenium jego zamknak. Dotarli do samochodu, Wayne otworzył drzwi. Wepchnął chłopaka na siedzenie pasażera i sam usiadł za kierownika. Rys mu drżali tak mocno. Zakluczyk niemal wypadł z palka. Silnik zaskoczył po drugim podzakręceniu. Dźwig był absurdalnie normalny, tak jak by świetnie widział. Zapraszać chwila w jednym pokoju pekla sisa, która trwała latami. Wayne Russell nie jechał elegancko. Jeszal Jack Slowik, który nie ma czasu na zasady, bo u glawy wówczas ma obraz Diana na podlodze. Crew. Krzyk. Tazmy na ustać. Każde światło stopu było przeszkoda. Każdy zakręt ryzykiem. Chłopak rozimał się deski rozdzielce i odliczał szybko. Jack by próbował wyprzynać zaplokali tamten pokoju. Ile razy? Wydysał negl. Wayne nie odpowiedział, zakisnął szczek. A ile razy to zrobił? Chłopak powtórzył. A w jego głosie była panika, która przeradza się w zrozumienie. Wayne spojrzał na niego tylko na ułamek sekundy. To wystarczyło? Za dużo powiedział cicho, to za dużo było jak przyznanie się bez słów. Chłopak poksał. Se robi mu się niedobrze. Wayne zaksał, ale nie wiedział. Ko powiedział. Dlaczego? Było zbyt mail. Jack Moguls.
Było zbyt proste. Teraz było zbyt wielkie. Wayne wyprzedzał go. Jaty z gestem Winnie powiedział, bez melodramatu. Jack by tu zdanie było faktem z instrukcji, ale Jack teraz nie pójdzie. Tu bede Winnie do końca, rozumiesz. Chłopak prezytanal, minimalnie, nie rozumiał. Ale col, że Wayne jest na krawędzi czegoś. Sego nie da się odwrócić, że jeśli Wayne się złamie teraz. To już nie zostanie, zatrzymali się pod posterunkiem. Budynek wyglądał zwyczajnie, światło, szyld, drzwi. Zwyczajność była jak policyk. Chłopak patrzył na te drzwi i myślał o innych drzwiach tyć, które zamknęli się cicho w domu Diana. Wayne wyzjadł piersi. Drżał, ale sedł. Każdy krok był jak Cezar, a w środku posterunku było jasno. Rex brutalnie jasno. Za lada siedział dyżurny policjant. Znudzony, z kubkiem kawy. Spojrzał na nic i u jego twarzy przez sekundę pojawiła się irytacja koleżni melodzy. Piuni boczka. Piuni alkohol. Potem zobaczył crew. Zobaczył nadgarstki chłopaka. Zobaczył pistole w dłoni Wayne'a, który Wayne natychmiast polosił na ladzie. Jack bibał się. Zebron zaksnie małek. Dyżurny odsunął kawę. Ko tu ma znaczy si? Zapytał ostro. Wayne przyznał slain. Jego głos na początku był zbyt cichi. Zabilem Diana Corla powiedział, bo ju po mieszczeniu zrobiło się tak cicho. Ze slajczak bajlo brzecenie lamp, dyżurny policjant patrzył na niego przez chwilę. Jack by moc próbował dopasować zdanie do rzeczywistości. Kogo? Zapytał. Wayne powtórzył nazwisko. Chłopak obok niego drżał, ale w tej sekundzie poczuł kos. Zego nie czuł od godzin, że nie sadził sami. Dyżurny policjant ustał powoli, spojrzał na drugiego funkcjonariusza w pokoju. Tamron wstał. Iż twarze pozostali bajki znudzone? Siadaci powiedział dyżurny, już innym głosem. Aj powiedz mi, co się stało? Powoli, Wayne chciał małek szybko. Wielzukich wózisku naraz. Jack mioty pozatruszył. Ale kiedy otworzył usta, okazało się, że słowa sakieskie, że każde słowo jest głosem, który wybiła się w jego własna Wayne. On zaksał. On zabidział chłopaków. Dyżurny policjant uniosł broń. Skadwiz, Wayne spojrzał na chłopaka obok. Bo on był tam powiedział, chłopak przyznał slain. Czul na sobie spojrzenia policjantów. Sul. Jeśli teraz powie prawdę, już nigdy nie ruszy do bycia zwykłym nastolatkiem. Ale zwykły nastolatek już i tak zniknął w tym pokoju z Dianem i Tasma. Bajlem, przyczepiony do sieni powiedział cicho. Kajdanki. Tasma na ustaż. On mówił, że nikt nie będzie mnie szukał. Że uzysi powiedział, że uciekłem. Kiedy tu powiedział, usłyszał własny głos Jack by na czas. Brzmiał Jack świadek usadzi, czok był tylko chłopakiem w brudnej kozuli. Dyżurny policjant pozostał mrugak. Kiedy tu było? Zapytał. Wayne podniósł głowę. Obiu domu, obiu jego domu, albo w jednym z jego mieszka. Jack zawahał się, a właściwie próbował mu zamknąć usta. Dyżurny policjant pochylił się nad lada. Mu powiedział twardo. Wayne wziął oddech. Jack by miał zanokować. Ja mu pomagałem powiedział, tu zdanie było jak upadek. Powiedziane na głos staje się realny. Nie ma już ucieczki. Policjant spojrzał na niego. Jack by nie mógł uwierzyć. Pomagali mu, wszystkim Wayne zamknął oczy. A potem otworzył je i spojrzał prosto w światło, aby sprowadzaniu chłopaka powiedział. Obiu przeżyło się iść, obiu głos mu się złamał. W tym, żeby nikt nie slajzał. Dyżurny policjant ustal gwałtownie. Ile osób? Wajstzyl, Wayne nie odpowiedział od razu.
Wydawało się, że lisy W glowy. Ale tak naprawdę lecilko z Korsego. Cezar na własny czrekacz. Nie wiem wyseptal, za dużo. Dizerni uderzil dłonia w uladę, nie za dużo. Kryminal. Ile? Klopak obok Wayne'a zarzal, Wayne zamknął oczy. Dziesiątki powiedziały konku. Tu słowo zmieniło powietrze się w pokoju. Dziesiątki tu nie jest bojka, dziesiątki tu nie jest przypadek. Dziesiątki tu jest potwór, tylko że potwór ma twarz sąsiada. Dyzony policjant człajsel radio, zwola kuzystkicz powiedział. Jednostki do wskazanego adresu, teraz. Pojadomek przyzalozonik, natychmiast. Aby w tym momencie Wayne spojrzał na chłopaka, i jego oczach bila rozpac. Która próbowała udawać determinację, muszę im pokazać powiedział Cicho. Muszę ich zaprowadzić, bo inaczej. Nie do końca, uzysi widzieli. Koznaksi, bo inaczej ci zawróci. Dysorny policjant spojrzał na niego, zaprowadził powiedział. Ale w każdankacz, a bedzis moil prawdy. Wayne skinal, Jack by tu bajlo oczywiste. Kiedy zakładali mu każdanki, metal brzmieli nacyżni z domu Diana. Tam metal bil władza, tu metal bajl odpowiedział nosia. Wayne spojrzał na słodzie nadgarstki i przez sekundę zobaczył tym obraz chłopaka przyzczepionego do skijani. Przepraszam, wyzeptal do chłopaka. Chłopak nie odpowiedział, nie dlatego. Że nie chciał. Dlatego. Że w jego głowie nie było, że mieszka na wybacenie. Było tylko miejsce na prezycję. Wyszli na zewnątrz ze policja. Nok była chłodniejsza niż w dziesięć. Światła radiowozu rozżynali ciemność kierwienia i blekitem. Jack by miasto negl zagzelo krzyżajcie kolorami. Ludzie wychodzili na ganki, otwierali drzwi. Patrzeli, plotka budziła się szybciej slons. Wayne uzidł do radiowozu między dwóch policjantów. Chłopak został w drugim aucie. Okryty koczem i drżaczymi rękami. Wypatrzony w własne nadgarstki. Śledi po metalu bajli tam Jack podpis? Radiowozy razili, a wytydi. Po raz pierwszy od długiego czasu. Houston nie spalo. Miasto patrzyło. Tylko że patrzenie tu dopiero początek. Prawdziwy koszmar miał dopiero wyjść na światło. Radiowoz sunął przez nóg Jack ostrodze. A światła na daczu przekinali ciemnosku rytmie, który nie pozwalał zasnakani myślom. Ani sumieniu, Wayne siedział między dwoma policjantami. I z każdankami na rękać, z twarzami ruchoma Jack maska. Z zunatros wyglądał Jack młody chłopak, który upakował się w kłopoty. Był w środku Bile Kims, kto nosił w sobie mapę miejsk. Gdzie ci sama swoje adresy, aby w drugim aucie chłopak. Który okalał, to zimal kok pod broda i próbował nie wymiotować od adrenaliny. Wyciął sobie swoje odbicie, oczy za duże. Twarz zablada, czerwone pregi na nadgaskacz. Kiedy światła radiowozu migali, wyglądał Jack koros. Kiedy znikaj w rakako sekundy, Jack by świat jeszcze się nie zdecydował. Cizaj pozwoli mu istnieć. Miasto. Otor zwykle otecz poza bilo sene. Teraz bilo pełny punkt do zapalnicz. Ludzi w oknach. Drzwi uczylon. Sąsiedzi stojący na gankacz wusila frokacz. Ciekawość miała zapaczkał je papieroso. Plotka szła z radiowozami szybciej niż opony. Toka jet zimi? Zapytał policjant obok Wayne'a. Wayne nie odpowiedział od razu. Patrzył przed siebie, Jack by widział drogę. Czok siedział z tajlu, i jego głowy droga była prosta. Prowadziła do mieszka, które przez lata było niewidoczne diele świata. Bo nikt nie chciał go zobaczyć, na boć szedł powiedział go konku Cicho. Magazyn, prozilodziak, tam. Policjant spojrzał na kierowcę. Zmienia mi tras rozukil do radia. Kiedy skresili w bok na drogę, asfalt stał się gorszy. Ciemność gęsta, latani byli rozadzy.
Drzewa twierdzili na drogazarny tunel, aby takić mieszkać człowiek sudzie. Ze miasto konci si sibkieć. Nie spawino. Klopak u drugim ausi poksul. Jak soladek musie zakiska. Tam, i tym tunelu. Rošił zapać poko Judeana. Steklizna. Slodisa. Dosnosk. Próbował odyczak prezes usta. Jak by to moglo go okronik? Zatrzymali się w mieczku, który wydyzjen moglo by wyglądać jak zwykle posesja z magazynem. Teraz wyglądało jak scena, która czekała na światło. Policjanci wyzjedli szybko. Piuni. Jak ludzi, którzy muszą wyglądać na północ. Bojna wszystkie się rozsypia. Broń w dłoniach. Latarki, krótkie komendy. Wayne wysiadł wolnicz. Każdanki brzecali prelzy każdym ruczu. Jak by przypominali mu, teraz tutaj jest z tym. Którego prowadza. Stoi stupowiedział policjant. I mowis. Bez gear. Wayne skinął, jego twarz bila blada. Ale oczy miał otwarte. Jak by nie mógł zmrugać. Spojrzał na drzwi magazynu. Tam powiedział. Prawie zeptem, z tylu jest wyjść. Policjanci podeszli do drzwi. Jeden z nich pyknął. Zamknijcie. Drugi podłaził zamek. Metal dźeknął. Drzwi ustapili z trzaskiem. A wtedy uderzyli zapach. Tu nie był filmowy zapach śmierci. Tu był cieski. Słodkowy. Jest odor mieczka, które próbowało by się zamknięte zbyt długo. Zapach wilgoci. Ziemi. Rdzajcego z organicznego. Mózg rozpoznał, że zanim serce zdarzy zaprotestować. Klopak, który okalał. Zrobił krok utyli przycisnął kok do twarzy, ale tu nikt nie dalo. Zapach uchodził prezes uzistku. Prezes nos. Prezes usta, prezes skor. Policjanci weszli do środka, latarki przycisili ciemnosk. Odzlania jak sajni, belki. Nazedzia, zwykły magazyn. Zwykle ryzyksi, a tu bilo przeraża się. Zlokocia zwykle tylo. Ty. Zapytal policjant, Wayne skinął. Jego gardło porusilo się, jak by przyzylikal kamień. By ziemi powiedział, tam, pod deskami. Policjant oswietlił podlodź, aby w jednym mieczku deski wyglądali inaczej. Minimalnie krzywo ulozon, jak by ktoś zdejmował i zakładał. Jak by to była klapa, odsunąć rozkazał policjant. Funkcjonariusze podłazili deski. Drewno to zezczalo. Każdy dźwig brzmiał głośno niż powinien. Pod deskami była ziemia. Siemna, zbita. Jak by ktoś cię ubidział, zibinec odykajla. Kopiemi powiedział policjant do radia, potrzebuje będzie technikowi prokuratora. Teraz, jeden z policjantów wziął lopatę. Pierwsze uderzenie w ziemię było jak uderzenie w szas, drugi raz. Trzeci, ziemia ustępowała opornie. Mokra, sieska. Klopak okalali stal z boku i cul, jak jego ciało drży. Patrzył na Wayne'a, Wayne nie patrzył na ziemię. Patrzył gdzieś jego, jak by belsi. Jeśli spojrzy w dół, zobaczy twarze. Lopata uderzyła w kość twardego, metaliczny dźwig. Policjant zamarł, kautu. Zapytal, koleżni ruci byli ostrożni z. Ziemia odsłoniła kawałek plastiku. Potem materiał? Potem koniec ciałobek nazwany. Aby juteć chwili chłopak okalali poksul, zesujać się prozekila. Walalby, zibi tu było klamstu. Zibi Wayne zmyslal, zibi tu była najgorsza historia nastolatka. A nie prawda miasta. Policjant odsunął ziemię dłonia u rękawicy. Światło latarki padło na fragment koci. Zapadła kisa. Która była gorsza niż korzik. Jeden z policjantów zaklał sicio. Drugi odroczył glowy, jak by próbował odyczak.
Bozy wymknęło się komuś, ale nikt nie miał odwagi powiedzieć tego głośniej. Wayne zamknął oczy, jego twarz na moment zadrżała. Jack by pykala. Ile? Zapytał policjant, a jego głos nie był już twardy. Pile pusty, Wayne nie odpowiedział od razu. Potem wyszeptał, wile. Policjant patrzył na niego długo, wile nie jest odpowiedział. Wayne odłożył oczy, już nic było mokrego. Ale nie była tu ulga, ja nie wiem. I powiedział, on przyznosił. Czasem, gdy język, słowa, gdy język rozsienili koszmar na kalamapie miasta. Radio trzeszczał, ktoś meldował kolejne jednostki. Ktoś mówił o zabezpieczaniu terenu, ktoś inni prosił o technikę kryminalistyczną. Procedura próbowała osłeknić obrazalnie. Chłopak okalali stal Jack rozniety w ziemi. W pewnym momencie poksul, ze nogi mu miekna. Policjant złapał go za ramię, heć powiedział. Jo z innym tonem, bardziej ludzkim. Odyczać, zrobimy się wody. Chłopak potrzasnął głowę. Woda nikt by nie zmieniła. Oni byli tu kalica swój septal, a tu zdanie brzmiało jak oskarżenie wobec kalego świata. Policjant nie odpowiedział, bo nie miał odpowiedzi. Która nie byłaby kłamstwem. Ziemia była kopana dalecz. Odslaniali kolejne fragmenty. Każdy centymetr był jak kolejny krzyk, który przez lata nie mógł się wydostać. Światło latarek tańczyło po mokrych grudach ziemi. Ludzie stali w milczeniu, nawet CIA. Tozi zwykle satwadzy, teraz wyglądali jak dzicz, które zobaczyli kos, czego nie powinni. Widzis, powiedział Nagel Wayne. Bardzo cicho, do chłopaka okalałego. Tu jest oksymowil. Że nikt nie patrzy. Chłopak odwrócił głowę w jego stronę. Aite patrzyls, wyrwało mu się. Wayne przyznał slain. Ja, zaksal? Ale nie znalazł słowa, które nie byłoby obrzydliwe. Policjant podszedł do Wayne'a, modele rozkazał. Wszystko, inna miska. Inni ludzie. Wayne spojrzał w ciemność magazynu. Jack by nie miał wyskoczyć din, uśmiechnięty. Spokojny, niezniszczalny. Ale den już nie był niezniszczalny, był martwy. A jednak jego mechanizm wyciął głowy Wayne'a jeszcze, plaza powiedział konku. Lake Sam Rayburn, jest jedno miejsce. Przy autostradzie, policjant natychmiast podał tu proces radio. Ktoś powtórzył, ktoś zapisał. Mapa zaczęła się wypełniać kropkami jak choroba. Wtedy, kiedy wszyscy byli skupieni na ziemi, GDI lopaty prakowali. A procedure próbowali złapać rami tu, ko nie ma ram. Wydarzilo się kosa, ko przez tlum jak zimny wiatr. Zydala w ciemności. Podziałili się światła, samochody. Ludzie, nie policja. Zwykli mieszkańcy, ktoś musiał zadzwonić. Ktoś musiał powiedzieć, plotka była sypsana z tasma policyjna. Proszę się cofnąć, kryzyknął policjant. Tu jest miejsce zbrodni, ludzie stali jednak. Jack zahypnotyzowany, ktoś plakał. Ktoś krzyczał czyjeś imię, ktoś krzyczał. Mocno zniknął 3 miesiące temu, a już też czuli koszmar przestał by się sprawa. Stal się społecznostka, stal się tlumem, a wtedy chłopak okalali zrozumiał ko strasznego. Se ludzie nie przyszli tu z ciekawości. Przyszli z nadzieja, że tu nie idź. Przyszli z nadzieja, że dostanę odpowiedzi. Nawet jeśli odpowiedź będzie głos zemu serc, matka w tlumie wyrwała się do przodu. Policjant zatrzymał, ale ona zapala się jako transje. Proszę, krzyżala. Tylko powiedzcie mi, siłaj on tu jest? Dziś głos przyszedł nok jak nozem, w tym jednym krzyku było wszystko.
Łastyd, który tu zimal jamiesiakami i milosk, która łukonku prezestala siebak. Klopek okalali poksul, jak jego gardlo się zakiska. Czciel podedziska, powiedz jak dziedzikus. Kokolwik, ale nie miał slo. Wayne stalu każdan kaszy patrzył na tlum, jebił jego oczach bilo przerażeni inni z uciesnień. Uczestnieć balsie Diana. Teraz balsie ludzi. Bo ludzie mieli twarze, a twarze oznaczali odpowiedzialność. Policjant spojrzał na Wayne. Widzisz tu? Zapytał cicho. Tu Jessina. Wayne skinął, ale wyglądał. Jack by miał się przezorokik. Wyzeptał. Ja nic sialam? Policjant przerwał mu jednym ruchem dłoni. Ściek tu jedno powiedział, Robik tu drugi. Teraz Betsy zmówił, a Betsy się zmówił do końca. Kiedy zwójitele zawiła kolejna sirena, tym razem bliżej. Przyjeżdżali technicy, prokurator. Kolejne jednostki, NOC zamieniała się w operację. A jednak u środku tego wszystkiego, pośród świateł. Krzykowi ziemi rozrywane lopatami, beloko z języka. Upiona świadomość, że nasz gorze utaki historiacznie gestu. Ko znasz duże policja, nasz go z gestu. Jak długo tu było możliwe, jak długo miasto pozwalało. Zebi klapsy znikali, bo latujeć bajlo powiedzek, uciekł niz, to go zabral. A teraz, kiedy si zapekla? Nikt just nie mógł dziedzić klek, bo prawda wysla na światło brudna. Sieska. Nie do uniesienia, a zagzela zaraza każda rozmowy o Houston jednym pytaniem, którego nie da się usisik. Jak mogliśmy nie widzieć? Pytanie, jak mogliśmy nie widzieć, unosilo się nad magazynem Jack Tim, który wciąż był ubrania i zostaje na długo. Nikt nie miał odpowiedzi, która nie byłaby oskarżeniem, bo odpowiedź była rozbita na setki małych decyzji. Na tu, że ktoś nie zadzwonił drugi raz, bo się wstydził. Na tu, że ktoś nie naciskał, bo tu tylko nastolatek. Na tu, że ktoś usłyszał plotkę i machnął rękę. Zlo nie musiało tu wygrywać sila, wajstrak zajlo. Że wygrywało z mykseniem, światła radiowozo pulsowali. Tazmi policyjni nie rozsiagali się jak stoksne granis, technicy kryminalistyczni prakowali w rękawiczkach. Ostrożnie, metodyczni. Jak by dotykali światości i w pełnym sensie dotykali, bo w ziemi leżało tu. Ko miasto Praze z lata próbowało zaglusik. Wayne siedział na krawężniku z każdankami na rekacz. Pilnowany proces dwóch policjanta wyglądał jak ktoś, którego przestał mieć wiek, nie był już nastolatkiem. Ale nie był też dorosły, był czymś między człowiekiem, który zbyt szybko zobaczył. Do czego zdolny się rys i teraz nie umie już udawać. Ze seksisty klopak. Który okalal stał z boku. Owinęty koszem, z kubkiem wody, którego prawie nie pil. Patrzył na tlum zebranych rodziców. Na twarze wykrekony prezes nadzieje strach. Każdy z nich przyjdzie szaltu z jednym pragnieniem. Żeby tu nie było o nim, żeby ziemia oddala ciało kogoś innego. I w tym pragnieniu było coś wstydliwego, ale też prawdziwego. W losowych sytuacjach granik nic jest bezwzględna. Policjant. Ten sam, który wydze nic korzystał komendy. Podszedł do szlopaka okalałego i przykuknął. Żeby znalazł się na jego wysokości. Jak się nazywasz? Zapytał spokojnie. Klopak prezelknął slajny podal imię. Drzwi kulasnego imienia brzmiał dalej niego obko. Jak by zostało z innego zajkia, sluchać powiedział policjant. Teraz beda pytania, dużo pytań. A beda ludzi, którzy beda chcieli. Żebyś się zamknął, żebyś dał spokój, żebyś nie robił hałasu, nie sluchać ich. Klopak spojrzał na niego, a w jego oczach miał kos. Ko bajlo miesani na strachu i gniewu, ja nicie, że się wyzeptał.
Policjant skinal powoli. Jack by uslizal ko złaznieć zego nic zeznanie. Dobrze powiedział, bo si zabila ich bronia. Za plecami policjanta kto skrzygnal, tlumfalował. Z ziemi wyciągnięto kosu białym worku, kto z rodziko zazlonil twarz. Kto syni runal na kolana, krzyk kobiet w nocy jest zwykłym, którego nie zapomina się nigdy. Ma w sobie zwierzęcy instynkty ludzki sens jednocześnie. Policjant wstał gwałtownie i pobiegł w stronę krzyku. By zatrzymak ludzi przed rozzeniem tasmi. Chłopak został sam z kociem i ze świadomostia, że tu dopiero początek. Bo kiedy prawda raz wychodzi na światło, zaczyna się rozmnażać. Teknie się, prakudziak. Natrafili na kolejne miecze, kolejne deski. Kolejny zapach, kolejny fragment. Policjanci zaczęli małych do radia coraz szybciej. Był pewien momencik, kto przyniósł mapę i zaczął zaznaczać punkty. Kropki podziawiali się jak wysypka. Wayne patrzył na tę mapę. Ciok nikt mu gdzieś nie pokazywał. Widział działu glowy? Widział mieczka, które znał. A mieczka, które znał tylko ze septo de Anna. Din nie mówił dużo, ale mówił wystarczająco. Zibi Wayne widział. Jack diziala mechanizm. Jeden dom, jedna zopa. Jedna plaza, jedno miejsce pracy autostradzie. Zauza dziedzis, gdzie nikt nie patrzy. Policjant podszedł do Wayne'a i przykuknął. Pora powiedział. Wayne podniósł wzrok. Nako. Na kalareste odparł policjant. Już nie ma polowek. Wayne zamknął oczy na sekundę. Odyczał ciężko. Ja nie pamiętam wszystkiego wyzeptal. Policjant spojrzał na niego twardo. Tu sobie przypomnisz powiedział, bo jeśli ty sobie nie przypomnisz, ktoś inni będzie cierpiał w niewiedzy. Wayne przełknął slań. Aby jego gardle drżała odpowiedź, która nie czekał powiedzieć. Bo brzmiała jak wajrok, dzieckie, misi zadzal. Nie tylko misja, dalej. Przyjdzie z Jorzy. Tam jest dużo. Policjant natychmiast podniósł radio. Jednostki do Lake Sam Rayburn powiedział. Zabezpieczcie si teren. Teraz. Kolejna syrena zawiła. Kolejne światła rozsyliła NOC. Houston stało się miastem, którego nie lubiła znisien. Obiu międzyczasie dyżurny prokurator pojawił się na miejscu, kiedy zobaczył scale. Jego twarz pozostała bez twarzy urzędnika, stała się twarzą człowieka, który rozumie, że jest świadkiem czegoś. Ko rozbije wiele rodzin. Media już o tym wiedzą, powiedział ktoś cicho. Prokurator spojrzał ostro, nie ciskamy tu. Prezyzja mi powiedział, nie ci mikrofonowy twarzak matek. Jeśli ktoś zrobi z tego widowisko, to będzie druga zbrodnia. Ale świat jest głodny, prawda? Szczególnie taka ma w sobie okrutna atrakcyjnostka. Zaczęli przyjeżdżać auta z antenami, reporterzy stali za tasma. Zepczak do kamer, Jack by opowiadali historię, a nie dotykali kudzego zykia. Chłopak okalali zobaczyli, czy popsuł się klosko. Bo oni patrzyli inaczej, nie Jack rodzajs. Nie Jack policjanci, patrzyli Jack na obraz. A w tym momencie podszedł do niego starszy mężczyzna. Zwykły. W koszuli, z twarza, która wyglądała jak twarz kogoś, a to nie spał od tygodni. Tutaj zaksal, a głos mu się zalamal. Tutaj bajls tam. Chłopak skinął niepełni. Mężczyzna zrobił krok bliżej. Zatrzymał się na granicy tazmi. Mąż syn wyseptał. On zniknął 2 lata temu. Ci, sidajcie go widziałeś? Tu pytanie bajlo Jack nos. Bo nie miało dobrej odpowiedzi. Chłopak poksł. Zawiódł go brzuchu rodzi się mydloski. Otworzył usta, ale słowa nie wychodzili. Ja, nie wiem powiedział konku. A to nie wiem brzmiało jak zdrada. Bajlem krótko. Aj było ciemno, aj ja nie widziałem twarzy.
tylko głosy, mężczyzna zamknął oczy. Jack pitu, nie wiem bajlo jedynym, komu zostało. Glozy, powtórzył. Chłopak przyznał slain, Wayne powiedział cicho. Wayne bajl tam. Aj, Dean? Aj, jest jeden, kitos. Kto nie mówił dużo, ale zawahał się. Ale patrzniał benzina i miał metal w głosie. Jack by śmiał się cicho. Mężczyzna patrzył na niego. Jack by próbował złożyć tajć z zeglał twarz. Zjekudzie wyseptal jukonku. Czok tu nie było podziękowanie za dobra wiadomość. Tu było podziękowanie za kokolwiek. Komozny zlepek. Chłopak patrzył. Jack mężczyzna odchodzi. Aj poksela ze zaksina rozumiek nasz gorsa ryzec. Tu się nie konsistersalem, tu się zaksina strzalem. Potem sa lata pitan, któryś nie da się zamknąć ku jednym raporcie. Nad ranem, dziedy niebo zagzelo robik się jasniejszy. Policja miała już listy nazwisk zaginionych, których rodziny dzwonili. Zglasali, plakali. Lista rosła, zglozenia. Który kiedyś brzmiali Jack, kolejny nastolatek uciekł, teraz brzmiali Jack, kolejna ofiara. Wayne, zabrany do prezes Luchan. Siedział w małym pokoju z białymi ścianami, takim, który zwykł gestem diele drobnych przestępstw, ale też nocy tu był pokój. W którym piekalmi to zwysażnym mieście, detektyw polosił na stole z J.C. Diana. Dlaczego? Zapytał. Wayne patrzył na J.C. długo, potem odwrócił wzrok. Bo on bajl, mieli na początku powiedział cicho, Jack ketos. Keto daje si jakoś, że go nie masz. Pieniądze, wedź. Pogzusi z justice, kims. Detektyw nie poruszył się, a potem Wayne zakisnął palce na kajdankacz, Jack by metal bil kara. Która rozumie, potem już nie było, potem powiedział. Potem było tylko, zrob, aj nimo. Aj, tunik, aj, orwal. Po W. Gardle utknęło mu słowo, ustad, detektyw pochylił się. ILU, Wayne zamknął oczy. Ja nie wiem, zaksal. Detektyw uderzył długopisem w stół. Nie moknął, ale wystarł za Jacku. Bajdu prowadzi krytmi. ILU. Powtórzył. Wayne otworzył oczy. Byli czerwone, za dużo. Zibispak powiedział, detektyw spojrzał na niego bez cienia litości. Tu bedzi zmówił, a skierosini przestanie spaku nie ujedzi powiedział. Dobił tym samym czasie chłopak okalali siedział w innym pokoju. Owinety ju koke. Zgorasa herbata w dłoniach, które wówczas drżali. Policjant, ten z posterunku, przyszedł do niego. Just cause. Komu ze swiedziek powiedział, chłopak podniósł wzrok. Kot policjant wziął oddech. Ludzie będą chcieli zrobić z siebie symbol powiedział, albo kłamstwo. Jedni będą mówić, że przesadzą się. Drodzy, że jesteś bohaterem. Ty nie jesteś ani jednym, ani drugim. Jesteś świadkiem, a tu jest najczęściej. Bo świadek musi pamiętać, chłopak przelnął slain. Ja nie ci pamiętak wyseptal, policjant skinął Pauli. Wiem powiedział, ale pamięć czasem ratuje innych. Tu jest sina. Tu słowo rakalo jak refren, sina sizi. Sina patrzenia w bok, sina bisja milim. Kiedy slons uzeslo, Houston wyglądało tak samo jak dzień wycisnij. Domi Julis. Sklepy, dziś jaki dziadasi na roweracz. Tylko ze podda normalność jakoś się przesunęło. Jack fundament. Który peklinik zrezygnował, kiedy runi siana. A w głowie chłopaka okalalego zostało jedno zdanie Diana, które teraz brzmiało nie jak przeczwalka. Tylko Jack przestroga diele kalego świata. Jutro kto spawi? Piuni uciekł, tylko z tym razem.
Dzięki kryzykowi, dzięki strzałalowi, dzięki temu, dzięki zapekla. Jutro miało szansę brzmieć inaczej ni usiekal. Tylko sukami. I ta zmiana była cienka jak nitka, ale wajstaksa dziaka. Zebi związek przecież losk zi prawda nawet jeśli prawda miała brudny rys, sukami brzmiało jak obietnika. Ale w prawdziwym świecie obietnic rzadko saksista. Sukami oznaczało kopanie w ziemi. Godziny nad mapami, telefony do rodzin, które przez lata trzymali sluczałki jak broni, jak modlitwy jednocześnie, oznaczało też koskosego. Zi odpowiedź, jeśli pozycje, może być tylko połowa odpowiedzi, bo ciało tu nie zawsze odpowiedź. Ciało czasem jest podsadzkiem pytań. Houston bodzilo si do dnia, który wyglądał normalnie, a jednak miał sobie siza. Ludzie dzieszali do presji, kupowali kawę. Klosili si o drobiazgi, ale pod tak odziennością perzekodzila si czafala. Kto znal kogoś? Kto znal kogoś? Siedzisin zniknal. Kto slisal o radiowozach pod magazyniem? Kto widział noci blekitne światła i myślał, si tu zwykle interwencja. Teraz każdy ten blekit miał inne znaczenie. Na komisariacie telefony dzwonili bez przerwy. Kobiety mówili szybko, jak by byli sadni. Jeśli zamilkna na sekundę, słecno im powie, puni usiekl. Mężczyźni mówili wolnicz, jak by każde słowo teraz było percepcjonak przez wstyd.